Lecimy. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem wracamy do dawno zapomnianej serii z cyklu Oskarżona. A tak jak widzicie, na ławie oskarżonej dzisiaj będzie gra John Company. No, a jeśli chodzi o samą serię, dla tych, którzy nie słuchali, to jest to taki pomysł na rozprawienie się z zarzutami, które krążą wokół konkretnego tytułu. A więc nie będziemy się za bardzo zajmować omawianiem zasad czy wyglądem oskarżonych, chociaż ta prezentuje się bardzo zachwycająco, ale prościutko właśnie przejdziemy do tego, co jest przyczyną, że ta gra staje tu dziś przed nami jako oskarżona. W rolę oskarżyciela, osoby, która ją poznaje dopiero i jest w kompletnym rozkroku, jeśli chodzi o osąd, wcielę się ja, czyli Irek Winnicki. Natomiast adwokatem diabła będzie dzisiaj Adrian Tyszkiewicz. Witam serdecznie. Witam Cię, Irku. Bardzo miło jest zagościć na antenie u Was. Wszyscy kiedyś trafiamy do DPS-u. Tak, każdy w końcu tutaj trafi, czy chce, czy nie chce. Jeżeli mogę tylko powiedzieć, to ja jestem planszówkowiczem takim zagorzałym od 3 lat, czyli jestem taki dosyć świeży w tym temacie. I jeszcze można też wspomnieć, że jestem waszym psychofanem. O, proszę. To, może to nie jest akurat istotne w tym momencie, ale chciałem o tym powiedzieć, ponieważ w jakimś stopniu ukształtowaliście mój gust. I portfel. Portfel też, a zastanawiam się, czy to jest takie właśnie kształtowanie, czy po prostu trafiliście doskonale w mój gust, ponieważ słucham was chyba od 4 lat i nie ukrywam, że bardzo dużo inspiracji poszło tutaj z waszego kanału. No to bardzo nam miło, bo okazuje się, że nie tylko sami jesteśmy fanami tych gier, ale jest coraz więcej osób, które gdzieś tam być może zataczają koło poprzez ogrywanie miliona gier i szukają właśnie czegoś zupełnie innego, no bo te gry, o których rozmawiamy, to zazwyczaj są dziwaczne tytuły. Zresztą najlepszym przykładem jest ten John Company, do którego tak naprawdę to ty mnie zachęciłeś, bo ja raczej tę grę omijałem szerokim łukiem, ale właśnie za twoją rekomendacją postanowiłem sprawdzić na własnej skórze. No i tak jak mówię, oceny są z mojej strony mieszane, ale myślę, że to będzie ciekawy odcinek z tego względu, że spotkają się troszkę dwie perspektywy. Pierwsza perspektywa, na którą każdy na początku, znaczy prawie każdy pewnie w większości trafia, czyli takiego totalnego poczucia chaosu i braku sprawczości w tym, co robimy. No i do tego jeszcze ta proceduralność zasad obsługi gry, która przytłacza, z takim doświadczeniem, które już masz ty, tak jakby, które przyszedłeś już tą ścieżkę taką najtrudniejszą i już zaczynasz czerpać korzyści i radość z ogrywania tego tytułu, do czego spora część graczy nigdy nie dociera. Ale zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać o John Company, to tak jak cyganka zapytam cię po prostu, powiedz mi swoje 3 ulubione tytuły, a ja powiem ci, kim jesteś. Okej. Ja troszeczkę tutaj zrobię ten tak zwany słynny przekręt, ponieważ ciężko mi jest wybrać takie 3, znaczy 3, które cię powiedzmy określają. To nie muszą być najlepsze jakieś tytuły, ale takie, które by cię zdefiniowały, tak jak Mateo trochę dał właśnie, ja mu zarzuciłem tą topkę moją, tak jakby, którą jego, tak jakby jego widziałem w tych grach. No on tutaj naprostował, więc jakie są tytuły, które by cię zdefiniowały, nie, jako gracza? Okej. Na pewno John Company na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu tutaj jest ex aequo Pax Renaissance z Pax Pamir. One są takimi moimi uprawianymi konikami, bo tutaj mam te 60 plus rozgrywek w każdym tytule. Trzecie to jest Food Chain Magnate. Też troszeczkę się poobijałem z tym tytułem i cały czas widzę, ile tam jeszcze można zrobić. I jeszcze chciałbym tutaj wepchnąć 4. miejsce, czyli 1817 i pochodne, czyli 1817 USA, 1817 NA, ponieważ jak się tak zastanawiałem, jak jest takie pytanie, jaką grę wziąłbym na bezludną wyspę,
to chyba bym wziął ze sobą właśnie te 1817. I to są takie 4 chyba gry, które mnie określają i tak są jakieś tam powiedzmy orbitujące tytuły na marginesie, które też bardzo doceniam i staram się grać, ale to są właśnie te 4 tytuły. 4-5 można powiedzieć, w ten sposób. No to taka wysoka półka, bo 18-17 i Pax Renaissance. Ale to jest wasza wina. To wszystko przez was. Ja w ogóle zacząłem swoją przygodę 3 lata temu. Wziąłem pod pachę swojego Pamira, którego kupiłem. Poszedłem do naszego tutaj klubu, gdzie się gra i tak po prostu nikogo nie znając, pod pachą z tym Pamirem, poszedłem, że z takim celem, że muszę w niego zagrać z kimś. I co prawda wtedy nie udało się zagrać od razu, ale ktoś mnie przygarnął do stolika i zagraliśmy w coś innego i potem już poszło, bo przeforsowałem tego Pamira, potem ktoś się dołączył, ktoś następny, stworzyła się taka grupa, ktoś pokazał nam John Company i nie wiem, czy teraz nie będę trochę wyprzedzał, ale chyba już pytałeś o to, skąd się wziął ten John Company. To była miłość od pierwszego wejrzenia. O kurczę, czyli jednak tutaj jesteś tą jedną, jesteś niskim promilem procenta, który dostrzegł w tej grze od razu jakiś potencjał. Znaczy, nie wiem w sumie, nie ma testów, nie było nigdy przeprowadzone badania, jak dużo osób się odbija od tej gry, ale no mam wrażenie, że jednak większość osób po pierwszej partii wyjdzie skołowana. Aczkolwiek no musi coś w niej być, co nas mimo wszystko zachęca do kolejnej partii. Ale no. Wiesz co, no bo tak jak sobie popatrzymy na BGG, to mamy ocenę 8,3 przy John Company. Przy wielu recenzjach, więc o czymś to świadczy, tak? Czyli wiadomo, można dyskutować z tymi rankingami, można się nad tym zastanawiać, ale te 8,3 coś nam mówi, coś nam obiecuje. I ja jestem troszkę zaskoczony nie dostał taką tego tezą. Tylko na piękne oczy. Tak, dokładnie. Właśnie dobrze to powiedziałeś. To nie jest tylko takie. Natomiast ja miałem to szczęście, że chyba trafiłem na odpowiedniego mistrza. Jeden z naszych kolegów po prostu postanowił nas posadzić przy stole, przyniósł tę grę i on sam z 4 takimi pelikanami świeżymi, po prostu nic nie wiedzieliśmy o tej grze, nic. Stopniowo, runda po rundzie, faza po fazie nas przeprowadził, cierpliwie tłumacząc, a my po prostu żeśmy w to wsiąkli. Jedna osoba się odbiła, reszta została przy tej grze. I ja też. Także to było takie, to od razu można powiedzieć, można poradzić osobom, które chciałyby spróbować tego tytułu. Spróbujcie zagrać, nawet nie czytając instrukcji, bo gra, można tak powiedzieć w cudzysłowie, jest oskryptowana, czyli mamy ten taki tor poszczególny, faz. tak, poszczególne fazy, które robimy sobie po kolei i możemy się nad tym skupić i nawet jak 6 osób siedzi przy stole, to każdy będzie skupiony na tym i każdy będzie z uwagą patrzył, co się dzieje, więc nie będzie takiego rozproszenia, nie będzie takiej ucieczki gdzieś tam, a potem zadawania tych samych pytań, które już były wcześniej wyjaśnione. I myślę, że to pomogło. No tak, ale jedna osoba znała tą grę bardzo dobrze, tak, z zasady. Tak, no, tak. To jest... Jedna osoba była wprowadzona i dobrze to tłumaczyła, to też chyba, bo nie każdy lubi tłumaczyć. Ja na przykład uwielbiam tłumaczyć gry. Ja chętnie też mogę poświęcić czas, żeby z kimś po prostu tak przejść grę na zasadzie, że... Tutoriala, tak. No dobrze, to weźmy na razie na początek może, żeby pokazać trochę tą dwubiegunowość w ocenach tych gier. Zebrałem sobie kilka takich podstawowych zarzutów z BGG, które dobrze chyba obrazują ogólny zarys oskarżenia. I też jedną taką wypisałem sobie ocenę
zresztą tutaj Polaka na BGG, Elma, który jest zachwycony tą grą. W ogóle sam tytuł jest przewrotny, no bo ktoś się spotyka się z tym tytułem John Company, no ale o co chodzi? Mamy przecież kompanię wschodnioindyjską, to dlaczego tu jest zachodnioindyjską, to dlaczego tu jest w nazwie jakiś... Wschodnioindyjską, tak. Dlaczego tak. w nazwie jest Janusz biznesu, nie? Znalazłeś wytłumaczenie tego tytułu? Wiesz co? Zaskoczyłeś mnie teraz, bo to nie to, że się nie zastanawiałem nad tym tytułem, też się zastanawiałem, jaki John w ogóle i nie mam Znaczy pojęcia tak, dlaczego. jak taki zrobiłem drobny research, to na BGG tam pamiętam jest wątek, który też ludzie się zastanawiają. Pojawia się nazwisko zbliżone właśnie chyba jakiegoś Duńczyka, który był tam między innymi współzałożycielem, znaczy udziałowcem kompanii, ale mi się wydaje, ostatnio właśnie, zresztą czytamy tą samą książkę, Anarchię, i tam jest świetne wytłumaczenie tak naprawdę, mam wrażenie, tego tytułu, bo jest pokazana perspektywa Hindusów, którzy patrzyli na kompanię jako osobę. Oni nie mogli zrozumieć, że to jest że pojęcia korporacja. On tam jest sytuacja... Że to jest organizacja, tak? Jakiś służacz czy inny wysyła listy mówiące o tym, że tęsknię za tobą, czekamy aż się spotkamy i tak dalej. Oni nie rozumieli pojęcia korporacji i stąd właśnie ten tytuł, wydaje mi się, John Company, który pokazuje trochę właśnie też perspektywę ichnią. I tak naprawdę ta gra też nam pokazuje tą ścierającą się walkę właśnie, która tam się odbywa właśnie między Hindusami, tym bałaganem, a tą zachłannością Anglików, więc to już sam tytuł mam wrażenie, że właśnie pokazuje nam troszkę, że ta gra nie jest czymś wprost oczywistym, nie? Że on nie nazwał tego tytułem, nie wiem, kompania zachodnioindyjska, tylko po prostu już każe nam tak jakby troszkę się zainteresować bardziej tą tematyką. I właśnie mam wrażenie, że dużo ludzi traktuje ten tytuł tak bardzo jako symulator historyczny i to też powoduje odbicie. Ale dobra. Ale jeszcze jeśli mogę do tego dodać, to o tym akurat nie wiedziałem, ale to też chyba potwierdza to, co ja sobie myślałem, że jednak ta gra jest taką troszeczkę karykaturą kompanii wschodnioindyjskiej i tego, co tam się działo. Że ta gra jest takim swego rodzaju pastiszem, nie wiem, czy dobrego słowa użyłem. Tak, czasem trochę mam wrażenie, że jakbyśmy oglądali Monty Pythona, nie? Dokładnie. To jest oczywiście w tych grafikach pokazane, to jak te zachowania, ta chciwość. I ja się zastanawiałem, czy autor tej gry, Cole Wehrle, czy on chciał jakby sobie przyprawić taki listek figowy, ponieważ generalnie tematyka jest dosyć taka, ciężka, to znaczy i może wzbudzać niechęć, ponieważ wiemy, że te czasy nie były zbyt piękne, to nie było, nic fajnego tam się nie działo tak naprawdę. Delikatnie to ująłeś. Poczekaj, przerwijmy na chwilkę, zaraz będę z portem. Jestem już. Okay. Przepraszam. To tak to ładnie, delikatnie nazwałeś, bo to, co oni tam wyprawiali po prostu, to jest horror. To znaczy, nie wiesz co, jak tak czytam tę anarchię, to zaczynam tam dostrzegać szarości. Że to nie było tylko takie czarno-białe. To znaczy, że nie działy się tylko złe rzeczy, ale okej, to jakby to jest pewnie rozmowa na inny odcinek. Natomiast wydaje mi się, że autor gry chce nam pokazać, co się tam działo obiektywnie, a przez taki dystans przestrzega nas, żebyśmy się nie utożsamiali z tym, że to nie jest tak, że on podziwia. Znaczy zauważ, że ten zabieg, którą stosuje... Tę organizację. Bo w ogóle Cole Wehrle to jest zakochany w tematyce brytyjskiego imperium, bo w zasadzie pojawia się przez większość jego gier tematyka upadającego czy tam rozwijającego się imperium, bo to mamy samo w Arx, mamy w Rucie, mamy w John Company, mamy w Pamirze, także ten temat pojawia się u niego w grach i zauważ, że też on lubi chyba stosować taki motyw właśnie
nakładania, tak jak w Rucie, takiej niewinnej, czy zresztą w ARX też, niewinnej szaty na bardzo ciężkie tematy. I to jest, zresztą on sam mówił właśnie, że to był chyba pomysł właśnie tego rysownika. Boże, zapomniałem, jak się nazywa, Fenrin, jak się pamiętasz od Ruta, rysownik jak się nazywał? Nie, Ferin ale chyba. W każdym bądź razie możemy sprawdzić. właśnie tak jakby przełamanie tego konwenansu, takiego, żeby gra z tak dużą interakcją nie narzucała jeszcze właśnie dodatkowo tego ciężkiego klimatu. Tylko właśnie tak jak w Rucie mamy te zwierzątka, kotki, myszki, które tak jakby troszkę dystansują, tak, no, bo to nie jest coin, gdzie wchodzimy w takie rzeczywiste buty konfliktów. Śmiertelnie poważne. Tak, Tak. no, więc przy tak dużej interakcji jest to całkiem chyba mądry zabieg właśnie, żeby przynajmniej tutaj ten wentyl bezpieczeństwa zastosować. A tutaj sprawdziłem tego artystę, to jest Kylie Ferin. No właśnie. Natomiast jak już rozmawiamy o artystach, to może warto byłoby wspomnieć, że przy John Company i nie tylko pracował nasz rodak Tak, z Jan Warszawy, Lipiński. Jan Lipiński. I jakbyś mnie zapytał, czemu warto zagrać w tę grę, to chyba też dlatego, nie? Że mamy tutaj jakby swój wkład, mamy swojego rodaka. On stworzył kilka innych gier takich jak Obsesja, Horseless Carriage Tak. i parę innych i chyba warto zobaczyć. I w ogóle wydaje mi się, że ta gra jest piękna. Ona jest naprawdę pięknie, jest wyważona, bardzo dobrze zaprojektowana i te grafiki, to widać, że to robi nie rozmawiać artysta. o wyglądzie, no. Ale tak, no masz rację, no, gra robi niesamowite wrażenie, ale to też jest moim zdaniem zarzut, bo no wciąga to. Zarzut do gry, Tak, że jest piękna, tak? Tak, że jest taka ta wciągająca ta graficzna, czy lekkie grafiki mogą, wiesz, sprawić wrażenie trochę tak jak z Rutem, nie? Że będzie to jednak taki lżejszy tytuł, a tam za tym kryje się naprawdę wielka bestia. Aha, czyli takie zwodnicze Tak, to jest, tak? Że ktoś może... Można tak to Jak określić. ten syreni śpiew, który cię wciąga po prostu pod wodę. Ja mam po prostu, jak otwieram to pudełko, to mam odruch Pawłowa za każdym razem. Nie mam tego na przykład przy Pamirze, tak? Jakoś tak mnie... Nie mam tego, chociaż Pax Renesans uznawany jest jedną z najpiękniejszych gier, też jakoś tego nie widzę. Już bardziej mi się na przykład podoba taki Shikoku, czyli 1889. Tam widzę tą estetykę, ten projekt. Natomiast jak otwieram pudełko z John Company, no to za każdym razem leci mi ślina i już się cieszę, już mi się robi ciepło w brzuchu. Dobra, przejdźmy w końcu do tych zarzutów, bo o odcinku, w którym mieliśmy nie rozmawiać o wyglądzie, zajęło nam to zbyt dużo. Dobrze, tutaj te zarzuty, które sobie wpisałem, tak. Zasady pełne wyjątków, niuansów, długa na 5 godzin, przy niskiej gęstości decyzji. To jest ciekawy zarzut. Przez większość graczy, przez większość czasu gracz obserwował tylko, jak sama gra się rozgrywa. Bardziej był tak jakby uczestnikiem symulacji niż gry. Olbrzymia losowość to też częsty zarzut. No faza słonia jest nudna. Wydarzenia w Indiach, tak? Tak, czyli wydarzenia w Indiach, czyli taka też proceduralność. Poruszanie się słoniem od miejsca do miejsca, po prostu wykonanie tego, co ma tam zaprogramowane. No i tutaj takim też gwoździem do trumny okazało się losowa karta na koniec, która w przypadku porażki kompanii mamy tą kartę, która tak jakby w kozła ofiarnego wskazuje nam na winnego. Dodatkowy tutaj zarzut. Czułem się jak widz, tak podczas 4-godzinnej rozgrywki, mało decyzji. Jak kto? Jak widz po prostu. Z poczuciem małego wpływu na wynik, tak. Bardziej niż rozgrywkę odczułem rekonstrukcję działania firmy i znów ten zarzut o to, że decyzje oderwane od ostatecznych rezultatów, czyli takie bardzo mocne zarzuty,
odnośnie samej gry planszowej, no bo jednak to są w tych decyzjach się lubujemy, jeśli chodzi o granie. No i tutaj zarzut: gra zbyt zależna od grupy i ilości czasu potrzebnego na przyswojenie tej gry, bo to nie chodzi tylko o zasady, ale tak trochę podobnie jak w renesansie samej zdolności poruszania się później w grze. Aby cokolwiek osiągnąć, musisz dostosować się do sytuacji, w której lepiej jest poprzestać na jednym planie, niż spędzać kolejne 15 minut na gadaniu między sobą. Rezultatem jest gra z długimi turami, w której połowa graczy nie robi nic sensownego. Do tego stopnia rzucanie kostką od czasu do czasu wydaje się najbardziej ekscytującą częścią gry. Pod grubą skorupą ścisłej logiki i zasad docierasz do sedna, w którym jest głównie chaos. Tutaj ten zarzut właśnie o chaos. Znaczy ten chaos to jest taki częsty zarzut przy grach Cola, prawda? To jest, można Chaos, wszędzie... ale to jest ciekawe, chaos i jednocześnie proceduralność, tak jak w przypadku Arx Blighted Reach właśnie, gdzie mamy obsługę tej gry właśnie zarzuconą. No właśnie i teraz, bo tak, bo nie wiem jakby na który zarzut mam najpierw to odpowiedzieć. na razie sobie chciałem wypunktować, bo będziemy zaraz sobie omawiali tak jakby w kontekście naszej rozmowy, żeby przedstawić słuchaczom mniej więcej kontekst. I tutaj opinia pozytywna. I teraz tak, większość innych gier negocjacyjnych nie potrafi stworzyć odpowiednich bodźców do negocjacji. Po prostu zakłada, że ludzie będą dyskutować, grozić i przekonywać, bo tak mówi instrukcja. Mechanika ukrytego zdrajcy to często sztuczny sposób na wymuszenie nieufności między graczami. John Company rozwiązuje ten problem, oferując ogromną liczbę zasobów, aktywów i przysług, którymi można handlować, sprawiając, że każda rozmowa staje się emocjonującym politycznym starciem. Decyzja o zdradzie zależy całkowicie od ciebie i zależy od twojej pozycji oraz wpływów, które posiadasz. Co więcej, półlosowość i kruchość sytuacji politycznej, jaką oddaje gra, skutecznie pokazują, jakim historycznym przypadkiem był wzrost kompanii wschodnioindyjskiej. Jednocześnie pozwala graczom wykorzystać zmieniające się realia na swoją korzyść. To zupełnie inny poziom. Gra nie wymusza na siłę historycznych wydarzeń, a mimo to wszystko działa płynnie i naturalnie. Ogromny szacunek do Call za nie tylko doskonałe zrozumienie historii, ale i przekucie jej w angażującą mechanikę rozgrywki. Niektórzy nie odnajdą w tej grze magii i to jest w porządku. Z mojego doświadczenia wynika, że około 20-25% graczy odpadnie po pierwszej rozgrywce. Tak było u was. Ten jeden gracz. Dokładnie, tak. Jednak dla mnie... I nie wrócili. Tak. Jednak dla mnie osobiście John Company to jedna z lepszych gier planszowych, jakie grałem. Zawsze chcę do niej wracać, by ponownie zanurzyć się w świat politycznych intryg, kombinowania fascynującej lekcji historii. Elm Zero. Jakbym czytał opinię o zupełnie dwóch różnych grach. I to mnie fascynuje właśnie w tej grze, że jest ten właśnie pierwiastek magii, który ktoś odczuwa, poczuje, a ktoś inny zupełnie się odbije. Czyli można powiedzieć, że gra mocno antagonizuje, prawda? Jest taki wyraźny, jest grupa zakochanych i grupa hejterów. Tak, nie ma nic pośrodku. Raczej ciężko podejść do tej gry właśnie tak na zasadzie... Obojętnie. No bo jednak poświęcasz tej grze mnóstwo czasu, żeby ją zrozumieć. No i może to przynieść mocne rozczarowanie. Ja tu mam już kontrargument na tę stratę czasu, ponieważ wydaje mi się, ja nie mam, być może mnie skorygujesz, nie mam aż takiego doświadczenia, ale wydaje mi się, że to jest jedna z gra najmniej obarczona downtime'em. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ponieważ tutaj każda akcja, która jest wykonywana po kolei według tego skryptu, wymaga zaangażowania wszystkich. Na przykład ustalasz budżet kompanii. No to nie możesz sobie siedzieć z założonymi rękami i się przyglądać, jeżeli chcesz coś ugrać w tej grze, to musisz w tym uczestniczyć, musisz się wykłócać, musisz grozić, musisz prosić, musisz oferować, obiecywać. Działa symultanicznie, każdy się musi zaangażować. Dokładnie. Działa symultanicznie i chyba jest tylko jedna taka faza w grze, tak zwana faza rodzin, gdzie każdy jakby sobie rzepkę skrobie i każdy wtedy wkłada nos w tą swoją planszetkę i zastanawia się, czy ma powołać zarządcę, czy ma powołać oficera i tak dalej, i tak dalej. To jest chyba taki jedyny moment, kiedy wszystko się ucisza, każdy się skupia i robi swoją akcję. I potem zaczyna się znowu rejwach. I tak przy każdym tym przystanku dyskusje, zastanawianie się, przeliczanie, wstawanie,
zaglądanie do instrukcji niejednokrotnie i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, to teraz przejdźmy. Tutaj tak jakby zobrazowałem te zarzuty i teraz będę chciał Cię podpytać o różne rzeczy i myślę, że wyłoni się z Twoich odpowiedzi ten obraz, który będzie tak jakby odpowiedzią na te zarzuty. No przede wszystkim powiedziałeś właśnie o swoim pierwszym kontakcie z tą grą, że nie przytłoczyła Cię masa zasad, nie czułeś tego chaosu. A jak myślisz, co sprawiło, że nie rzuciłeś tej gry w kąt? Czy był to jakiś konkretny moment, który stwierdzasz, że zaważył na tym zakochaniu się od pierwszego wejrzenia? Co było takim tą szczyptą magii, która cię utwierdziła, że czy cała rozgrywka po prostu od początku do końca była takim niesamowitym wydarzeniem? Mhm. Może tak krótko tylko powiem, że generalnie większość swojego życia spędziłem na graniu na PC-cie w bardzo takie ciężkie gry strategiczne, w samotności. Można powiedzieć, że to były setki godzin spędzonych nad tymi tytułami. O, podaj jakiś tytuł, co tam upałeś? No, wszystkie Total Wary. Mhm. Te kolejowe, już nie pamiętam tych tytułów, Boże, człowiek tyle czasu na tym spędził, ale już nie pamiętam, te wszystkie kolejowe Railroad Tycoon, Mhm. te wszystkie po kolei. Symulacje parków i tym podobne, no. UFO Enemy Unknown, No jeszcze tak. pierwsza wersja. To i jeszcze inne takie ekonomiczne, których no wiadomo, settlersi. I w pewnym momencie to zarzuciłem i odkryłem świat planszówek, gdzie nie ma tej samotności, gdzie możesz się po prostu, że grasz z ludźmi. Nie grasz z grą, tylko grasz z ludźmi. Mhm. I to, co tak mnie w pierwszej chwili zachwyciło, to to, że ja tutaj po prostu muszę się zmierzyć z ludźmi. Gra jest tylko pretekstem, gra jest platformą i to mi się najbardziej spodobało. Czyli ta po prostu interakcja. Interakcja, dokładnie. To ale trochę mi taka przypomina, jak Piotrek opowiadał o swojej pierwszej rozgrywce w kolejce, kiedy po prostu poczuł się, jakby ktoś dał mu w gębę, tak prawie że fizycznie, kiedy tam ktoś obrócił tą kolejkę o 180 stopni i z pierwszego miejsca spadł na ostatnie. Więc jest coś w tym ta magia może wywodzić się z interakcji, z tego poczucia właśnie. Ja podobnie miałem przy Osadnikach Katanu też. O, proszę. Taka gra, której wspominałeś i jakoś tak widzę, że przeżywa swój jakiś tutaj renesans, Szczególnie u mnie. rehabilitację można też powiedzieć, ale też miałem takie same odczucia, jak właśnie to były te pierwsze takie kontakty jeszcze przed takim ciężkim graniem, kiedy to brat mnie wprowadzał w takie właśnie tytuły jak Terraformacja Marsa, Osadnicy Katanu, których zresztą tutaj mam. To był tak, dosłownie to samo, takie strzał w twarz. Jak to? Przecież ja tutaj mam, Buduję sobie. tu są pewne reguły, tutaj sobie buduję, tutaj mam to, tamto zasoby, a ten mi nagle wchodzi do mojego ogródka i nic na to nie mogę poradzić. Mogę spróbować coś tam negocjować co najwyżej. Także, Czyli- halo, słyszysz Tak, mnie? tak, przerwał coś. Czyli u ciebie tym takim momentem, takim spoiwem była ta interakcja, czyli przymus Tak. zmierzenia się z przeciwnikiem. Drugim takim punktem to jest, bo nie wiem, czy to jest uprawniona opinia, ale mamy tutaj jakiś worker placement, prawda, w tej grze. Nie wiem, jak ty to patrzysz, bo rozmawiałem ze swoimi kumplami i oni tak się popatrzyli troszeczkę z politowaniem, jaki tu jest worker placement. No, masz tych Workerów. członków rodziny, Mhm. umieszczasz ich właśnie dzięki tym akcjom, możesz go dać do szkoły kadetów, możesz go dać do jakiejś No tak, prezydencji i na wtedy pisarza. przysługują im konkretne akcje. No, tak. I to jest takie, tak, i oni mają tam do wykonania jakieś zadanie. I to mi się spodobało, że to, że ja takiego swojego członka rodziny umieszczam w jakimś obszarze określonym, to nie oznacza, że on się tam spełni. To nie jest jeszcze powiedziane, bo jeżeli na przykład wyznaczę mu ścieżkę wojskową, dam go jakby taką karierę wojskową, to on być może załapie się na oficera, a może nie.
bo to wszystko zależy od innych graczy, zależy od układów, zależy od dogadania się, od interesów, od sytuacji na planszy, ale podobało mi się, że przed tym młodym człowiekiem, którego tam umieszczam, otwiera się takie drzewko. On może tam zostać oficerem, może zostać dowódcą armii, może nawet w pewnym momencie zostać szefem całego wojska, czyli zwierzchnik armii, może zostać bohaterem, może zarobić kasę, może zginąć bohatersko też, to zależy jak się wczuwamy w tę grę. I to było takie dla mnie, wow, to jest piaskownica, ja tam mogę sporo rzeczy zrobić, tak? To nie jest takie zdeterminowane, tak jak na przykład tutaj pierwsza gra, jaka mi przychodzi do głowy, to Boże, jak się nazywa, nie przypomnę sobie oczywiście, ale są takie gry, gdzie powiedzmy masz ten worker placement no w Dune No na w każdej, przykład, tak? tak? Solkin, Agricola, Tak. no po prostu wysyłasz pracownika Tak. i zbierasz marchewkę albo kamyk. I koniec historii, prawda? Ja I on coś tam ci przyniesie, ale to jakby nic więcej z tego nie wynika. To znaczy wynika tam jakiś zasób, wynika jakaś korzyść, a tutaj jednak to dopiero jest początek. Kładziesz tego pracownika i to jest dopiero początek. I to mi się bardzo spodobało. Ja trochę to, o czym mówisz, dostrzegłem, pamiętam w Antiquity, kiedy byłem w jakiejś takiej kryzysowej sytuacji i nie było wprost rozwiązania postaw pracownika tutaj, żeby coś zdobyć, tylko właśnie wymyślenie sobie ciągu jakichś tam połączeń stworzyło mi sytuację wyjścia z tego kryzysu właśnie. To mi się niesamowicie spodobało, że te gry pozwalają na tak dużą dozę kreatywności i to, o czym ty mówisz, rozumiem tutaj, tylko że jednocześnie jest tego tutaj strasznie dużo. I czy się nie gubisz w tym gąszczu tych wszystkich możliwości, bo to jest jeden aspekt, o którym tylko wspomniałeś, ta ścieżka powiedzmy chorążego do oficera. Tak jest. West Point. Tak, od oficera do chorążego. A przecież jednocześnie musisz jeszcze zarządzać powiedzmy prezydentem czy gubernatorem Bengalu. No przydałoby się, Tak, jeżeli myślisz o wygranej w tej grze. No bo o co chodzi w grze? No w grze chodzi o to tak naprawdę docelowo, żeby wysyłać tych dziadków na emeryturę, więc gdzieś jeszcze mieć z tyłu głowy ten główny cel, tak, który się przekłada po prostu na punkty. I tutaj jest moje pytanie właśnie o to, co jest grą planszową, a co nie jest, no bo w grach planszowych chcemy mieć to poczucie wejścia w jakąś historię, to co teraz powiedziałeś, ale chcemy też mieć poczucie możliwości rozwiązania jakiejś zagadki, mieć poczucie sensowności naszych działań, czy przede wszystkim dostrzeżenie tych dostrzeżenie tych ciągów przyczynowo-skutkowych, że jak ja zbiorę marchew, no to ona mi się zamieni tam w kompostownik czy coś takiego. A tutaj cały czas po tych moich pierwszych kontaktach z tą grą brakuje mi jakiegoś fundamentu. Nie mogę uchwycić tej ciągłości, tylko wszystko mam wrażenie, jakby było tak poszatkowane, wiesz, w głowie na poszczególne elementy, takie skakanie. Teraz prezydent, teraz to. Ja widziałem, że na przykład niektórzy się świetnie w tej grze odnajdywali, to znaczy wchodząc w różne role, oni wiedzieli, co mają tak naprawdę za zadanie, w jaki sposób mają grać, no bo mieli swój cel w życiu, znaczy, w tej grze. Mieli swój cel dopasowany akurat do tej roli, którą odgrywali, nie? Czyli wiedzieli, jak robić pieniądze, bo to tak naprawdę sprowadza się tutaj do tego, jak robić pieniądze, będąc, nie wiem, prezydentem, oficerem i tak dalej, tak? Jak tu widzisz tą grę właśnie? Co jest dla ciebie takim tutaj kręgosłupem tej gry? Właśnie zastanawiam się, żeby nie zniknąć w gąszczu tego chaosu. Ja mam jasno określony kręgosłup i tu znaczy taki rdzeń, to co dla mnie jest najważniejsze w tej grze i rzeczywiście niekoniecznie to się przekłada na to, co powiedziałeś, że jest akcja i reakcja od razu. To rzeczywiście w John Company może być tak, że jest akcja i może nie być żadnej reakcji. A może być też reakcja, której w ogóle się nie spodziewałeś. I rzeczywiście to nie jest namacalne, to jest takie nieuchwytne. Ja bym powiedział, że to jest życiowe, prawda? Że w życiu tak mamy, że no, wysyłasz to pismo do urzędu, ale nie jesteś pewien, co tam po drugiej stronie się wydarzy. Tak, tylko że no nie mamy gry powiedzmy o życiu urzędnika, nie? No bo
nie I było teraz, ekscytujące. tak jak teraz w tej chwili, jak poruszyłeś ten temat, to coś mi przyszło do głowy, że rzeczywiście John Company może, dlaczego ona nie jest dla wszystkich? Dlaczego nie wszyscy, to nie jest gra, w której możesz się schować przed rzeczywistością. O, nie wiem, czy to będzie zrozumiałe. Czyli to nie jest gra, gdzie masz jasno określone ramy, czujesz się bezpiecznie, możesz przegrać, ale wiesz, dlaczego przegrałeś. Natomiast John Company ci tego nie zaoferuje. Przegrasz tę grę i naprawdę nie będziesz wiedział dlaczego. No właśnie, to jest poważny zarzut, jeśli chodzi o gry planszowe właśnie, że nie jesteś w stanie Tak, sobie dobrze tego przeanalizować. Tak jak, zobacz, 18-17, gra no cholernie złożona, skomplikowana, ale po partii jesteś wskazać moment, no dobra, tutaj uwaliłem, nie? 18-17, tak? No, na Bo nie wiem, przykład. czy dobrze Tak, tak, słyszałem. no. O, tutaj nie chcę jakby, bo to jest kolejny, nie to, że mój konik, ale też jakaś taka druga miłość, miłość na boku, można powiedzieć. To jest gra, o której mógłbym gadać i uwielbiam i tak jak mówię, jakbym miał jedną grę zabrać na Bezludną Wyspę, to byłoby 1817, pod warunkiem, że byłoby ekipa No tak. do tego, tam jest coś niesamowitego, ale rzeczywiście tam, jeżeli uczciwie wszystko policzysz, wszystko sprawdzisz, to możesz się poczuć bezpiecznie, że tam na 90% pójdzie tak, jak sobie to zaplanowałeś. Natomiast jak nie policzysz, no to łańska fantazja i piękna katastrofa, tak? Natomiast Ale jesteś w właśnie stanie namierzyć ten moment tej katastrofy, a tutaj tak naprawdę na koniec gry tutaj nie. Tutaj nie dasz rady, rozkładacie nie ręce, no wychwycisz ktoś tego. wygrał i macie wrażenie, poczucie, że ktoś losowo wygrał grę. Przynajmniej w pierwszych partiach, tak mówię właśnie, dlatego pytam ciebie, jak u was to już może jest... Ja może też pokuszę się o to, że powiem, jak to okiełznać według mnie, Mhm. jak ja próbuję to okiełznać i jak ja sobie już zaczynam mniej więcej, jak ja pływam w tym oceanie, zaczynam sobie już radzić i próbować wygrywać w tę grę. Natomiast chciałem coś zacytować, coś, co ma właśnie związek z tym kręgosłupem gry, czyli jest taka książka Games Agency as Art i to jest autor Tin Yen, jeżeli dobrze czytam. Na polski można by to przetłumaczyć gry, sprawczość jako sztuka. I teraz zacytuję szybciutko. Książka ta to dogłębna analiza gier jako unikalnej formy sztuki, koncentrująca się na sposobie, w jaki kształtują one naszą agencję, czyli zdolność do podejmowania decyzji i działania, czyli sprawczość. Autor argumentuje, że projektanci gier nie tylko tworzą światy czy narracje, ale przede wszystkim konstruują specyficzne formy aktywności praktycznej, definiując cele, zasady i umiejętności graczy. W ten sposób gry stają się sztuką sprawczości, oferując graczom możliwości eksploracji różnych sposobów bycia i działania. I wydaje mi się, że właśnie świetnie, to jest właśnie, ja myślę, że on pisał właśnie o John Company. To jest No gra. właśnie, gdzie tu jest sprawczość? Znaczy, no widać, że... No to już mów. mówię. Chcesz się poczuć jak wojskowy. To ta gra ci to daje. Możesz się poczuć tutaj bohaterem, możesz podbijać Indię. Chcesz, na przykład marzyłeś o karierze w korporacji. No to spróbuj tutaj zostać przewodniczącym kompanii. Tak, tylko... Czyli jest taka funkcja, która No. polega na tym, że musisz przede wszystkim zabudżetować wszystkie działy, czyli musisz wyznaczyć budżet dla wszystkich i wyznaczyć swoją wizję na daną turę dla kompanii, czyli musisz nadać kierunek tej organizacji, gdzie ona pójdzie, w którym kierunku, gdzie zarobi pieniądze, co podbije i tak dalej, i tak dalej. I teraz, i to jest ten moment, i to trzeba przyznać, to jest ten moment, kiedy dużo osób się odbije, bo tutaj się po prostu zaczyna średniowieczny targ. Tutaj trzeba pogodzić interesy prawie wszystkich graczy, zazwyczaj wszyscy są zaangażowani, każdy ma swój interes. Ktoś ma prezydenta, ktoś ma takiego urzędnika, ktoś ma wojskowego, ktoś chce podbić ten region, potrzebuje na to kasy, ten potrzebuje statki, ten ma z kolei statki i chce, żeby one były wykorzystane, żeby zarabiały. I
mieliśmy taką rozgrywkę ostatnio, gdzie ustalanie takiego budżetu przez przewodniczącego kompanii trwało 40 minut na stojąco. Mhm. Każdy miał, za początku jest tak, że każdy ma inny pomysł. I w pewnym momencie, na szczęście, gra to umożliwia, można powiedzieć tak, słuchaj, to ty jesteś przewodniczącym, więc podejmij decyzję. Koniec tych targów. Powiedz, gdzie dajesz kasę, komu dajesz kasę, kto ma co zrobić. I jak już tak za długo to trwa, to zazwyczaj tak to załatwiamy. Wiesz, jakie są argumenty, teraz weź Podejmij to wszystko, decyzję. zbierz i podejmij decyzję. I ktoś na przykład, ktoś może być przerażony tym. Ktoś może powiedzieć, Jezus, to jest za dużo czynników, za dużo zmiennych, za dużo odpowiedzialności. Ten będzie zaraz niezadowolony. I tutaj dam za mało kasy, tu się pomylę, nie starczy na wojsko, wybuchnie kryzys, upadnie kompania, skończy się gra. Co ja mam zrobić? I to jest, dla mnie to jest takie piękne, że nie każdy pójdzie na tą funkcję. Chociaż jest ona bardzo prestiżowa, ona daje dużą szansę na wygraną, ale nie każdy się zdecyduje na to. No ja To nie jest tutaj tak, że doskonale rozumiem obie strony, bo z jednej strony coś we mnie krzyczy przeciwko temu, co mówisz na zasadzie, że to jest tak szerokie, że to jest, ta piaskownica jest tak duża, że ty i tak zaraz stracisz ten fotel prezesa, bo ci umrze koleś, pójdzie na emeryturę i zaraz wejdziesz w buty oficera i będziesz musiał się dopasować i tak jakby zupełnie o czym innym myśleć, ale z drugiej strony pamiętam tutaj naszą ostatnią rozgrywkę, gdzie kolega grał, pozdrawiam Pawła serdecznie, szalonego oficera. Po prostu mówi, no ale ja tutaj zaatakuję. No ale nie chcemy tu atakować, Paweł, daj spokój, bo nam tutaj na słonie nam napuścisz na łeb. No to płaczcie, bo jak nie, to ja mam to w nosie, robię tutaj atak. I wiesz, i to daje. I o to Werlowi chyba chodzi w grach, żeby wejść w rolę, odegrać prawie że RPGowo tą swoją rolę. tak. Tak jakby postawić swoją reputację na szali, pokazać się, że ma się. No dobra, no to trudno, kompania pójdzie z torbami, ale ja muszę tutaj zarobić, nie? I trochę. No to jest właśnie, i to jest właśnie, to też bardzo ciekawe to, co powiedziałeś, że jest ta reputacja, prawda, w tej grze. Można sobie naprawdę zrobić gębę dzięki tej grze, czyli ludzie zobaczą, jakie możesz być szalony, możesz być nieprzewidywalny, więcej cię nie wybiorą, więcej cię nie poprą, nie zostaniesz więcej tym wojskowym. Czyli już sobie wyrabiasz reputację. Ja zauważyłem też, być może to tylko mi się tak wydaje, ale mam takie podejrzenie, że potem ta reputacja w naszej przynajmniej takiej wąskiej grupie graczy idzie dalej Tak, i rzutuje na to nie jest inne twoje gry. wrażenie, to prawda. Ja ci powiem też teraz taki tutaj kontrargument, bo rozmawialiśmy o osadnikach Katan, tak jak powiedziałeś, przeżywa u mnie renesans ta gra i ostatnio oglądałem jakiś finałową rozgrywkę i tam miałem wrażenie, że były dokładnie takiego samego poziomu negocjacji, jak mamy w John Company, gdzie właśnie ta siła reputacji ścierała się po prostu pomiędzy różnymi przeciwnikami. Te wyrywanie sobie poszczególnych zasobów, przedstawianie swoich argumentów. No ja widzę, jak u nas gram z żoną, z synem w tego katana, to po prostu no, to są, wiesz, prawie że nad stołem mówię, kurde, blokuj mu kamień, bo glina to sobie to można glinę wsadzić. Kamień blokuj, kamień jest sercem. I zmierzam do tego, czy jest potrzebna cała ta obudowa zasad, którą mamy w John Company, jeśli kwintesencją są te negocjacje, które możemy tak naprawdę uzyskać w dużo prostszych grach. Co daje ci John Company właśnie dzięki temu olbrzymiej ilości mechanik, zasad? Dlaczego nie szukasz na przykład dużo prostszej gry mechanicznie, ale takiej negocjacyjnie, tak jak, nie wiem, Cosmic Encounter na przykład. Też można się ponapierdzielać. Wyżyć się. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to, co wcześniej wspomnieliśmy i tego w końcu nie powiedzieliśmy, żeby okiełznać tę grę. Czyli ta masa możliwości może ci pozwolić obejść kogoś z, nie wiem, jakiegoś krzykacza, szaleńca, kogoś z większą charyzmą,
bo to jest ten problem właśnie gier tych takich kooperacyjnych, że zazwyczaj dominują ci, co głośniej krzyczą, są bardziej charyzmatyczni. To jest taki konkurs na charyzmę. Natomiast wydaje mi się, że ta piaskownica i ta złożoność i ilość takich ścieżek, którymi możesz pójść, możesz obejść takiego kolesia. Czyli widziałeś momenty tutaj, że ktoś kogoś oszukał, w sensie, no bo powiedzmy ktoś mówi, ja potrzebuję tutaj te pieniądze, czy ten jego próba blefu nie jest zbyt oczywista dla wszystkich, że ktoś na przykład powie, no ale nie, zobacz, no ale on tutaj chce tak naprawdę wysłać na emeryturę droższą. Czy są tutaj miejsca na jakieś właśnie takie podwójne gry, nie? Że myślimy o rozwaleniu kampanii, ale udajemy, że chodzi nam tutaj o dobro kompanii. Jak ty to widzisz tutaj? Czym więcej gramy, czy to tym łatwiej nam, znaczy tym ciekawsze są te blefy. Miałem taką sytuację, bardzo ciekawą, właśnie tego typu, gdzie można powiedzieć było tak jakby kilkupiętrowy deal. We trzech, grając w 5, we trzech zrobiliśmy sobie taki deal, dogadaliśmy, podzieliliśmy sobie stanowiska i mieliśmy jakiś taki fajny plan na to, żeby każdy był zadowolony i jeszcze, żeby przetrwała kampania. I wszystko było dograne i naprawdę długo żeśmy dogadywali to. I chodziło tam między innymi o prezydenturę w Madrasie, chodziło o gubernatora, chodziło o inne stanowiska. I kiedy już wszystko było dograne, nagle jeden z tych naszych kolegów zrobił taki gambit, czyli stwierdził, że on nie zrobi handlu w prezydencji w Madrasie. I my tak spojrzeliśmy, jak to? Przeszliśmy dopiero co 20 minut chyba, żeśmy ugadywali ten deal. Przecież to w ogóle nie ma sensu. I ja tak patrzę, co on wyrabia w ogóle, co tu się dzieje? A okazało się, że po prostu on zauważył, że w tej chwili moglibyśmy zakończyć grę, ponieważ akurat ma najwięcej punktów. I po 40 minutach skończył grę, to co ci mówiłem, opowiadałem ci w tym przypadku. Po 40 minutach skończyła się gra, gdzie szykowaliśmy się na 6-godzinną rozgrywkę i koniec. I resztę wieczoru graliśmy w Puerto Rico. I dla mnie to też był taki moment, z jednej strony byłem zły, bo chciałem sobie pograć, miałem fajny plan, miałem kupę kasy, szykowałem się na fajne emerytury i wszystko jakby bombki strzelił. Natomiast to było też takie olśnienie, że kurczę, to w tej grze tak można. Można nieźle wszystkich zrobić w bambuko, można wszystko dogadać, można zagrać jak w pokerze, można zagrać jak zdrajca, można zagrać jak oszust. Faktem jest, że to potem właśnie przylega do ciebie taka łatka i przy następnej grze już nie ufasz takiej osobie, już nie robisz, to może być takie I teraz tak, jedni stwierdzą, no to nie ma sensu, to w ogóle po co grać w taką grę, tak? A tacy narwańcy jak ja stwierdzą, Jezus, ja chcę więcej, teraz już będę wiedział, teraz już spróbuję inaczej. To trochę jak Shenanigans w 18, nie? Gdzie wszyscy znamy te same zasady, nie ma żadnej losowości, a jednak udają się przekręty. Firma, która miała być złotym gwoździem, okazuje się gwoździem do trumny po prostu, nie? Właśnie ja ci przyznam, muszę się tutaj przyznać, że tak jak uwielbiam 18 i tam mam troszeczkę tych tytułów zagranych, oprócz tej 17, to nie jestem w stanie się przestawić, że trzeba te firmy porzucać, że trzeba je traktować instrumentalnie. Nie wiem, czy to wynika z jakiegoś takiego charakteru, z małego może jeszcze doświadczenia, że tam powiedzmy te kilkadziesiąt rozgrywek to jeszcze jest za mało, żeby... No ja traktuję te swoje korporacje kolejowe jak dzieci. Chciałbym, żeby po prostu one trwały, żeby one więcej zarabiały i nie jestem sobie jakby w stanie wytłumaczyć, że czasami trzeba się to też jest informacja rozstać. dla pozostałych współgraczy, że w tego można inwestować, bo on trupa nie zostawi. Tak, ja jestem ciągle ogrywany. To znaczy w takiej 30 powiedzmy już się nauczyłem, już wiem co tam ale
w 17 cały czas uparcie dopieszczam, poleruję to swoje dziecko i to niestety źle się kończy. Natomiast wracając do John Company, też niestety to pokutuje, ponieważ zawsze miałem taką funkcję społecznika. Bardzo lubię Żeby być ta kompania przewodniczącym. że ta kompania musi przetrwać. Tak, Mhm. ja jestem sercem za kompanią. Chciałbym, żeby jak ona najdłużej trwała. Widzę tutaj ten swój interes i to też przekładało się na to, że większość gier przegrywałem, nawet zdarzało się tak, że miałem -2 punkty. Mhm. Dopiero jak troszeczkę schłodziłem głowę i stwierdziłem, że ja pójdę sobie bokiem, stanę sobie troszeczkę z boku, nie będę się pchał tam na tego przewodniczącego, nie będę walczył o tę kampanię, tylko sobie tutaj pójdę, potem zrobię to. Zacząłem odnosić jakieś tam wyniki. Zacząłem dopiero coś tam, może nie to, że wygrywać regularnie, ale już to przestało być takie żałosne w wynikach. No, taką charakterystyczną cechą sandboxów jest to, że jeśli źle pokierujesz swoimi zabawkami, no to może się okazać, że będziesz miał bardzo smutną tą partię. Ja tak miałem właśnie też ostatnio w John Company, gdzie głupio zainwestowałem prawie wszystkich workerów, inwestowałem przez prawie całą grę w hotel przewodniczącego jako udziały, bo czekałem aż umrze ten przewodniczący. Ten przewodniczący praktycznie umarł pod sam koniec gry, po prostu takie rzuty miał. Kolega. No właśnie, to tak też może się zdarzyć. I to jest niestety. taka nauczka dla mnie, którą zresztą i paksy pokazują, i splotery, że tutaj nie można walić głową w mur. Ja to nieraz to powtarzałem właśnie, ale sam się dalej na tym łapię, że to są gry, które uczą cię maksymalnie elastyczności, taktyczności, dopasowania się do obecnych warunków, a nie założenia, że no, będę dzisiaj tak grał, tak jak mówisz, no będę dzisiaj ratował kompanię. No nie, to bez sensu. Bo... Tak, to jest bez sensu i nie można się, w ten sposób nie można się sfokusować i jeżeli miałbym początkującym, bo może nie doświadczonym, ale początkującym graczem, że miał coś poradzić, to w John Company trzeba dywersyfikować, czyli po prostu wtykać swoje paluszki wszędzie, gdzie się da, wszędzie, gdzie to ma znaczenie. Czyli mieć troszeczkę tutaj pisarzy, tam mieć jakiegoś wojskowego, tutaj spróbować mieć jakiś statek. Dywersyfikacja. Chyba na sam początek nie wiem, co będzie po następnych kilkunastu rozgrywkach. Być może się okaże, że no ale to wrócimy. Jeszcze coś, no, miejmy nadzieję, bo ja uwielbiam tę grę i mógłbym naprawdę fanatycznie w nią grać, a nie jest, tak jak powiedziałeś, nie jest to łatwo. Czyli dywersyfikacja na początek. Jak próbowałem zrobić karierę wojskową, zdominować wojsko, nic to nie dało. Tak jak porównując do Pamira, gdzie moim zdaniem, takim skromnym zdaniem chyba to jest jak od razu mi się jest... przypomina z kasyna na ruletkę teoria uprawy ryżu, czyli zasiewamy wszystko. Płytko, ale szeroko. Tak, szeroko zasiewamy. Niemniej jednak dobrze jest patrzeć, gdzie ta ziemia jest jałowa. Bo można wychwycić już od samego początku. Co to znaczy? Już Podaj taki przykład ziemi jałowej. Ziemia jałowa to jest na przykład tam, gdzie patrzy słoń. Okej. Czyli jeżeli masz trąbę słonia na przykład już w madrasie, to możesz przy tym pierwszym drafcie kart omijać prezydencję Madrasu, nie pchać się na to stanowisko, bo jest duże prawdopodobieństwo, że ta prowincja upadnie. I to jest taki przykład jałowej ziemi. Więc możesz sobie tak popatrzeć na takie miejsca, gdzie specjalnie nie ma przyszłości, a resztę po prostu zasiewać. No ciekawą rzecz. Natomiast... No, jeszcze dokończę. Nie, to ty teraz, nie, bo ja chciałem przeskoczyć. Przeżyliśmy, bo też mówiłeś o tych wydarzeniach w Indiach, żeby zwrócić na nie uwagę. No jest taka malutka karta pomocy, która opisuje, w jakim regionie, jakie są wydarzenia. I okazuje się, że niektóre regiony są dużo bardziej bezpieczne potencjalnie od innych regionów. I to też nam dało taką wskazówkę, gdzie się pchać, a gdzie nie. Tak jest. To warto. To jest też ten właśnie element odrzucający od John Company, czyli wydarzenia w Indiach. Bardzo ciężka mechanika na pierwszy rzut oka. Długo trzeba sobie ją przyswajać, natomiast polecam
się jednak przemóc i ją sobie rozpracować. No właśnie, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że po tym rozpracowaniu tak naprawdę już nie mam problemu z obsługą tych wydarzeń. To idzie naprawdę sprawnie. Ogon tu, trąba tu, okej, dzieją się takie i takie rzeczy. Mhm. Tak, i wtedy masz tą jakby kulę przepowiadającą przyszłość troszeczkę, nie? Że tak sobie patrzysz i widzisz, że no, ten region nie rokuje. Więc może ja po prostu te swoje stanowisko z tego regionu przehandluję komuś, jakiemuś pelikanowi, przepraszam, który akurat tego nie widzi, tak? Bo on nie ogarnia wydarzenia w Indiach. A gra jest tak skonstruowana, że tak naprawdę ja ileś tam gier przeleciałem właśnie nie rozumiejąc, co się dzieje w tych Indiach. Zawsze był jakiś mistrzu, który dokładnie wiedział, co tam trzeba zrobić. I dobra, i ja tak patrzyłem, dobra, to tak się stało, dobra, lecimy dalej. Ale nie rozumiałem, co tam się dzieje. Dopiero jak zacząłem rozumieć, to byłem w stanie kształtować swój wynik. I teraz jak chciałem tak przeskoczyć do Pamira, który z kolei polega na lewarach, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, na lewarach, na przewagach, czyli tych rameczkach, gdzie statystyka zaczyna działać na twoją korzyść, czyli musisz tak jakby precyzyjnie się skupić na pewnych rzeczach, to w John Company to jest po prostu szerokie zasiewanie i unikanie jałowej I ziemi. sprawdzenie, gdzie zaowocuje najlepiej. Tak jest. No ja tutaj Tak mam jeszcze takie dwa słonie w tym pokoju. Przede wszystkim wspomniałeś tutaj o tej kooperacji, bo ja nie przepadam za grami kooperacyjnymi. Ja na przykład się bardzo odbiłem od Spirit Island, od tej właśnie takiego planowania. Aha, siadamy, dobra, mamy takie i takie zagrożenie, to potrzebujemy tyle i tyle symboli, żeby stało się to i to. No i tutaj no, jest to wpisane w tę grę, ta semi-kooperacja, to mam wrażenie, to brzmi jeszcze gorzej niż kooperacja, bo tak naprawdę nie wiemy, czy walczymy, Tak. czy współpracujemy. Ale z drugiej strony jest to, tak jak ten tutaj Elm pisał, że jest to chyba najlepszy sposób na naturalne negocjacje właśnie. Z jednej strony narzuca to nam pewne role, dusi tą wolność, taką łańską fantazję, no bo trzeba spełnić pewne oczekiwanie, ale to jest to, co mi przeszkadzało w tej grze, takie poczucie, że zagrałem w kopa, że no mało tego, spotkałem się też z zarzutem osoby, która zagrała też kilkanaście partii, że w pewnym momencie, jak już zrozumiesz, jak działa kompania, to trochę gra się na szynach. W sensie obsługa tej firmy, no wiadomo, że tu jest potrzebne tyle pieniędzy, tu jest tyle, tu jest tyle. I teraz moje jest pytanie, czy my rozmawiamy cały czas, te zarzuty, które mam, to są do gry scenariusza 1710, a firmy otwierają zupełnie nową grę i po prostu uważasz, żeby jak najszybciej przejść do firm, bo to tak naprawdę jest gra, czy rzeczywiście jest trochę tak, że opanujemy tę grę na tyle, że gramy schematami, jak tutaj to widzisz, tą kooperacyjność wpisaną w tę grę? Czy przechodzić jak najszybciej do firm? I tak, i nie. To znaczy na pewno nie, ponieważ warto na początku przejść te podstawy, które są równie fascynujące. Natomiast ten scenariusz z możliwością otwierania firm to jest już jakby nie to, że inna gra, ale dodatkowa gra, o bym tak powiedział. Gra w grze? Czyli gra w grze, tak. Nie dość, że trzeba się zastanowić nad tym budżetem kompanii, to potem jeszcze sobie na przykład otwierasz firmę i musisz się zastanowić nad budżetem swojej firmy. Jak to sfinansować to przedsięwzięcie i jak to ogarnąć. Dodatkowo mieszają ci się udziałowcy, którzy mogą wchodzić do twojej firmy. Z jednej strony przynoszą ci kapitał, który jest potrzebny, a z drugiej strony mogą ci po prostu tą firmę ukraść. Tak jak w 18. To jest mniej więcej ten sam schemat. Więc ilość udziałów decyduje o więc kto jest prezesem. ale powiem ci tak, jak pograliśmy trochę z firmami, to się na przykład uruchamia taka tęsknota za właśnie 1710, czyli za tym prostym scenariuszem. Nie mieć na myśli tych firm, nie myśleć o nich, tylko skupić się na tym właśnie tym korze, tej kwintesencji. Więc ciężko byłoby mi przyznać rację, że ta gra w pewnym momencie staje się przewidywalna,
Bo jeżeli masz 3 scenariusze, czyli ten pierwszy bez firm, drugi scenariusz, gdzie firmy są możliwe do otwarcia, nie muszą być, ale są możliwe, bo tam musi zajść pewna tak zwana deregulacja i wtedy kończy się dominacja kompanii, można otwierać swoje firmy. No i taki scenariusz, gdzie już od początku możesz otwierać te firmy. Więc same te 3 scenariusze mnożą się przez siebie, czyli, bo ty możesz sobie już przy pierwszym drafcie zobaczyć, co tam ci przyjdzie na rękę i już możesz zaplanować strategię i możesz na przykład wychwycić jakichś takich przedsiębiorczych graczy, którzy na pewno otworzą te gry, więc ty sobie myślisz, kurczę, będą ze 3 firmy na planszy, a to już jest za dużo. Więc ja sobie stanę z boku, ja nie będę otwierał firmy i zobaczę, jak oni będą się gryźć, a ja po prostu będę grał na kampanię. Więc tu się zaczynają takie rozkminki, tak? Bo możesz tą firmę otworzyć, możesz nie otwierać. Ponadto jest taka ciekawostka, na którą zwróciłem ostatnio, taka ciekawostka, można powiedzieć, strategiczna, czyli przy końcowej punktacji masz te punkty prestiżu, prawda? No tak. Halo, jesteś. Masz te, ja też, tak jak wcześniej nie rozumiałem słonia, to też nie zwracałem na to uwagi, grałem też tak nieświadomie, ale potem zwróciłem, że tutaj im dalej w las, czyli im ten scenariusz jest trudniejszy, czyli im dłużej trwa, bo masz możliwości od 1 do 8 tury, prawda? Tym te punkty prestiżu mają większą wagę punktową na koniec. I teraz grając ten prosty scenariusz, możesz sobie tam zarobić co najwyżej 5 punktów, a grając ten najtrudniejszy scenariusz możesz już zarobić 8 punktów. 8 punktów w John Company to jest czasami Zwycięstwo. Zwycięstwo, dokładnie. Ponieważ tak jak można mieć -2, to powiedzmy te 20 kilka punktów tutaj jest do ugrania. Więc 8 punktów na te 20 punktów to jest czasami właśnie być albo nie być. I teraz ile tu się możliwości otwiera tak naprawdę, ponieważ te punkty prestiżu zdobywasz będąc premierem, żeniąc się, wchodząc w małżeństwa, będąc wojskowym. To nie jest takie proste przełożenie, że ja sobie powiedzmy wyślę kogoś na emeryturę i mam tyle punktów, odznaczone. I ty wystarczy tylko to utrzymać. Nie, tu możesz tak naprawdę nie mieć żadnej emerytury, a samymi tymi punktami prestiżu wygrać. I jak myślisz sobie, gramy ten prosty scenariusz, no to już wiesz, że bycie premierem nie jest takie popłatne. Jak grasz ten trudny scenariusz, to już wiesz, że możesz po prostu tym premierem wygrać sobie grę. Więc w jaki sposób tutaj to się może być w ogóle przewidywalne, to ja nie wiem. Nie wiem, może jak pogramy Tu jeszcze bardziej kilkanaście... chodziło o zapotrzebowanie kompanii, że wiadomo, że powiedzmy tutaj potrzeba 8 kasy, bo tyle potrzeba pieniędzy, żeby złupić dany teren, nie? Przechodzimy dalej, okej. No bo ciężko jest na przykład wcisnąć kit, czy podsunąć jakiś inny pomysł. Ktoś powie, no ale tu potrzebuję 12. Dlaczego potrzebujesz 12? Nie? Znikają tak jakby już te rozmowy, no bo wiadomo, przecież jest łatwo policzyć. No potrzebujesz tutaj tyle i tyle pieniędzy, bo chcemy zaatakować 2 regiony, nie? Więc Tak, to jest oczywiste, tak. Rzeczywiście to może być już takie przewidywalne. Natomiast jak ktoś będzie miał tam firmę swoją, to z jednej strony fajnie było, jakby tutaj kampania sobie przytuliła cały ale jak ktoś tam właśnie wejdzie ze swoją firmą i to on zgarnie cały ten łup i te 12, które przeznaczyliśmy, pójdzie na marne, no tu się zaczynają niuanse. Tutaj czyli firmy wprowadzają ten element taki kombinowania większej kreatywnej księgowości. Firmy mogą wybić z takiego utartego schematu i tutaj też mieliśmy taką ciekawą sytuację. Ja się wtedy troszeczkę obraziłem, można powiedzieć, otworzyłem nawet dyskusję na BGG, żeby się dowiedzieć, jak to tak naprawdę jest.
ponieważ tutaj w założeniach na pierwszy rzut oka firmy ustalają swoją strategię handlową w tajemnicy. Czyli na przykład jak są dwie firmy, to one w teorii powinny nie dogadywać się ze sobą. Ale jak zagraliśmy w pewnym momencie, to utworzyła się taka sytuacja, że było 2-2, czyli 2 graczy, którzy próbowali pchać kampanię i 2 graczy z firmami. I oni w pewnym momencie zaczęli sobie bezczelnie dogadywać strategię. I ja tak się pytam, ale co wy robicie? Przecież to trzeba w tajemnicy robić, tego nie ma. A no dlaczego? No bo tak jest napisane. A gdzie jest tak napisane? Nie jest napisane, że my nie możemy się dogadać, czyli stworzyć tak zwanego kartelu. I ja tak sobie myślę, tak, okej, no to i zrobiła się taka gra, dwa zespoły, czyli To trochę jakby w osiemnastkach też zacząć grać zespołowo. Co też właśnie, była czy- dyskusja czy- na ten temat właśnie. No, czy w osiemnastkach można się tak właśnie dogadywać? żeby instrukcja sobie tego nie usta- zabrania. Ja sam byłem ofiarą paskudnego szantażu, jak ktoś powiedział, postaw tu stację, żeby zablokować tego pana, bo ja cię po prostu załatwię, nie? Więc Aha. negocjacja z siły, ale znowuż taki już stricte dogadywanie się, to wejdźmy w kooperację, będziemy sobie budować razem, no to moim zdaniem psuje tę grę. Oczywiście jest to dopuszczalne, ale nie wiem, tu jest w jakiś sposób taki naturalny, wychodzi się z założenia, że każdy jest przeciwko każdemu, nie? Że nie ma możliwości, że my się teraz dogadamy, sobie stworzymy właśnie, tak jak powiedziałeś, kartel i później między sobą się ewentualnie. Bo każda tutaj, bo problem jest z balansem w tych grach i dobrze sobie z tego sprawę zdajemy. W przypadku osiemnastek jest to bardzo czytelne, że zachwianie balansu zniszczy całą rozgrywkę. Mhm. No pytanie, jak tutaj jest w John Company, gdzie no, tych efektów tak nie widać może bardzo od razu. A może widać? Nie wiem. Ja myślę, że no to też ciekawe, co poruszyłeś, bo nie zastanawiałem się w ogóle, czy tu jest jakiś balans John Company. I szczerze mówiąc, to chyba nie liczyłbym tutaj na balans. Znaczy my jesteśmy tym balansem, nie? Tylko i wyłącznie gracze. Chyba tak. Chyba nie ma tak, że jest jakieś stanowisko przegięte, które zaburza balans, chociaż ostatnio się zastanawiałem. Mówiłeś nad o gubernatorze generalnym, tak? To Tak, jest OP. gubernator generalny wydaje mi się, na tę chwilę, na to co teraz wiem o tej grze, to wydaje mi się, że to stanowisko jest przegięte i można nim naprawdę mocno w jedną i w drugą stronę namieszać. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, tylko oczywiście wypadło mi z głowy, bo rozmawialiśmy o, No, o tych o kartelach, o dogadywaniu negocjacjach, się, no. o dogadywaniu się. Ja widzę inny problem w tej grze i to, co planuję poruszyć wśród swoich znajomych, jeżeli będziemy grali w tę grę, czyli tak zwany kingmaking. Ale to jest taki rozumiany troszeczkę inaczej, ponieważ jest sytuacja, ktoś tam prowadzi negocjacje, czy to są wymuszenia, czy negocjacje, to jest jakby inna historia, bo też często to są po prostu wymuszenia i ktoś musi na to zareagować. Inni się przysłuchują. I oczywiście ktoś tam sobie patrzy, co on tam próbuje uzyskać, a ja wiem, co on chce. Okay, I widzi, że ten drugi nie wie czego, nie widzi tej sytuacji. I zaczyna się doradzanie. Nie? Czyli, ale ty zobacz, ty myślisz, że tutaj zyskasz, a zaraz on cię tutaj uwali i nic z tego nie będzie. Przecież zobacz, chodzi No mu niestety, tylko o to to, w tak? grach z interakcją jest to częsty motyw właśnie, że w pewnym momencie wszyscy na jednego, nie? Zaczynają się doradcy i tak się zastanawiam, czy nie dobrze byłoby zagrać sobie czasami w ten sposób, że po prostu buzia na kłódkę. Nie uczestniczymy w negocjacjach innych graczy, i nie pomagamy. Niech ta osoba sobie sama radzi. Niech ona się ale to nie dogaduje, jest niech tak, ona robi. że ona Nawet jeżeli ten deal będzie bez sensu. Tylko nie wiem, czy jesteśmy w stanie coś takiego wymusić, bo ktoś może powiedzieć, ale słuchaj, on negocjuje tutaj coś, co zahacza o moje Dokładnie. interesy. Nawet w takim katanie pamiętam, jak ten koleś jeden, nawet jeśli nie brał udziału bezpośrednio w dogadywaniu się dwóch osób, to wtrącał się jako trzecia osoba, żeby ten układ rozwalić po prostu, nie? Bo wiedział, że jak oni się dogadają, no to on na tym straci. I to będzie po nim, tak jest. Więc to też jest ciekawe.
no to wszystko tutaj jest takie właśnie umowne, tak, bez wyraźnie zarysowanej granicy i to jest największy zarzut o ten chaos, o tą nieprzewidywalność, to właśnie bierze się stąd, że gracze dostają tutaj tak jakby w ręce grę, która no, ma się wrażenie, że oni ją tworzą, nie? Że oni tworzą zasady. Z drugiej strony mamy, tak jak tutaj właśnie Mateusz wspomniał, że po John Company nie widzi gry, która tak dobrze odzwierciedla element negocjacji. Że możemy się wymienić w praktycznie wszystkim. Możemy się dogadać na milion sposobów. Są jeszcze te karty tutaj tych zależności, które możemy sobie podarować. Można przehandlować wszystko dokładnie. I tutaj jakby cena, nie ma określonych cen. Tak, to zgadzam się. I rzeczywiście ja jeszcze bym do tych negocjacji bym dorzucił to, co zauważyłem u siebie grając John Company, że w pewnym momencie przestałem reagować na informacje medialne o jakichś na przykład przekrętach, urzędnikach, że znowu coś tam się stało, ponieważ John Company mi pokazał od środka, może to jest odważna teza, ale pokazał mi od środka, jak to jest, kiedy jesteś urzędnikiem, masz oficjalnie ten interes publiczny, o który musisz dbać, ale gdzieś tam z tyłu tam ten twój prywatny interes i on się kłóci. I teraz jak to wszystko pogodzić? I mi się wydawało, zawsze byłem taki oburzony. Jak taki koleś na takim stanowisku może odwalać taką sytuację? Przecież to jest oburzające. A jak pograłem trochę w John Company, to przestałem się oburzać, bo zrozumiałem. Troszeczkę jakby rozumiem, wiem jak to jest być w skórze takiego urzędnika, który z jednej strony urzędnika, pracuje a co możemy powiedzieć o politykach, nie? Gdzie to jeszcze jest bardziej polityka, elastyczne. albo polityka, no wiadomo, czy politycy to są zawsze jacyś tam ministrowie, oni są urzędnikami tak naprawdę. Oni o tym zapominają i u nas wszyscy o tym zapomnieli, że tak naprawdę są urzędnikami, którzy pracują dla nas. Bardziej się zajmują sobą i tak, ale to już nieważne, nie wchodźmy w to. Ale być może to jest właśnie trochę klucz do tej gry, że to jest symulator bycia politykiem, urzędnikiem i może bez zdania sobie sprawy z tego wiele osób się odbija, bo właśnie wejście w buty polityka no niekoniecznie każdemu będzie pasowało, nie jest fajne, bo musisz być tak, no ta gra pokazuje, jak chorągiewka, dopasowywać się do obecnej sytuacji, umieć się dogadywać no, z kim się przed chwilą pokłóciłeś, kto cię strasznie wpienił. No i nawet grając w tego Katana, kurczę, ja widzę tą naukę takiej elastyczności negocjacji, że bez emocji, nie? Na zasadzie, no okej, dobra, jak będę miał okazję, to może się zemszczę, jak nie, no to trudno, ale teraz interes to interes, tak jak to powtarzał Corleone, nie? Że to jest przede wszystkim biznes. To tylko biznes, to nie ma nic wspólnego z uczuciami, Tak. ale to też jest ciekawe, że zobacz, w takim renesansie, jak ktoś ci przywali, to cię to tak nie boli. To jest tak troszkę spływa po kaczce. Tak samo w Pamirze też robi się naprawdę brutalne rzeczy i to cię nie boli, a w takim Katanie cię boli. No bo tam Prawda? jest własność bardziej odczuwalna może w takim Katanie, nie? Że to jest moje, ty mi to zabrałeś tym złodziejem, stając mi tutaj, czy blokując mi miejsce, a w renesansie, no okej, mam opcję i to jest może trochę odpowiedź też na moje pytanie, czy warto grać w John Company, jak ma się Katana, że takie gry właśnie jak Renesans, John Company dają właśnie tą elastyczność odbicia się od takiego szachu, nie? Że no w Katanie no ktoś cię zablokował, no to czekasz na tą siódemkę, czy coś robisz, żeby przestawić, a tutaj masz tak naprawdę dużo bogatszy zestaw narzędzi, tylko musisz nauczyć się tej elastyczności, tego wychodzenia z trudnych sytuacji, nie załamywać rąk. Ojejku, no to przegrałem. Ja zawsze tak jęczę, jak jęczy dupa. No to już nie ma sensu, już mam. Załamywanie rąk. Jest to jakaś też taktyka na przegranego i później ciach gdzieś tam z boku. Ale no te gry dzięki tej piaskownicy dają nam też dużo szersze spektrum. Tylko właśnie, no znów to jest kilka godzin
Poświęconego poświęconego czasu. czasu. No, zarzut, z jakim się spotkałem tutaj po partii, że nie było tego mięsa, że my jesteśmy też nauczeni, że te gry stają się coraz bardziej esencjonalne. Że ta ilość emocji, tych decyzji jest coraz bardziej taka no, ściśniona, tak jak rozmawiałem z Mateo o renesansie, który jest tak jakby takim tym wężem ściśniętym do pudełka. Tutaj tak naprawdę wchodzisz w olbrzymią piaskownicę, no i nie ma takiego, to do czego jesteśmy przyzwyczajeni w grach planszowych, tego takiego jasnego wyniku, zero-jedynkowego powiedzenia sobie taka decyzja, taka reakcja, tylko wszystko jest takie właśnie płynne, tak jak, nie wiem, nieraz obserwujesz te spotkania polityków na wysokich szczeblach, nie, debatują przez 4 lata o tym, o tamtym, i cię szlak trafia, no czego w końcu nie podejmiecie konkretnej decyzji, tylko kolejne spotkanie, wyjście do mediów i znowu dalej umówienie się na kolejne spotkanie. Trochę o tym jest John Company, o dogadywaniu się, obiecywaniu. To jest zupełnie inne doświadczenie niż zapewnia taka typowa gra. No to wydaje mi się, że tak, tutaj nie obejrzysz tego swojego imperium. Na koniec nie obejrzysz zbudowanego miasta, nie zobaczysz tej zbudowanej kolei. Rzeczywiście to może się okazać, że oprócz emerytur to nic tam po tym nie zostanie. To jest wszystko tak, Tylko jakby moje się pytanie rozpłynie jest w takie, powietrzu. czy ty po tych rozgrywkach czujesz już jakąś sprawczość, jakąś satysfakcję coraz głębszego wchodzenia w strategię? Czy to cały czas jest taki, wiesz, kołowrót? Czy coraz więcej z każdą rozgrywką, czy jest nadzieja na to, że po iluś tam grach zacznę widzieć więcej? Bo na razie nie widzę lasu, bo mi drzewa przesłaniają, nie? A chciałbym właśnie móc zagęścić, że tak powiem, tą grę tymi decyzjami. Jak u ciebie jest właśnie z tym poczuciem sprawczości, z tymi decyzjami? To znaczy tak, ja generalnie nie jestem jakimś tam RPGowcem, chociaż szanuję i pewnie kiedyś chętnie bym spróbował, natomiast wydaje mi się, że ja tutaj właśnie zbieram takie punkty doznania RPGowe z tej gry. To znaczy po każdej grze, i może to zabrzmieć tak zabawnie, ja mam albo poczucie spełnionego obowiązku, czyli na przykład miałem fajną fazę ustalania budżetu, poprowadziłem kampanię na szerokie wody, zarobiliśmy kasę, ktoś tam zrobił na tym interes. Widzisz te efekty swoich działań. I po czymś takim przełożenie na rozgrywkę. Tak, myślę sobie, kurczę, ale mi to fajnie wyszło. Mam czasami też takie, właśnie już mówiliśmy o tej reputacji, czy zachowałem się jak ktoś godny zaufania, czyli obiecałem jakiś deal i go dowiozłem. I staram się tego pilnować, staram się unikać takich sytuacji, że kogoś po prostu wystawiam, Tak, to jest bardzo że zachowuje się, trudne, bo to, jak świnia, bo to idzie za nawet nami jeżeli... Nawet ostatnio miałem taką sytuację, że zrobiliśmy z jednym z kolegów taki zakład. On miał mnie poprzeć w Radzie Dyrektorów, czyli namaścić mnie na przewodniczącego, natomiast ja miałem podzielić się potem połową swojej dywidendy z nim. I on musiał zainwestować w to 3 funty, natomiast nie miał pewności, co z tego będzie, jaki wyjdzie deal, ile ta kompania zarobi. No i niestety tak się złożyło, że ta dywidenda na koniec była dosyć marna, wyciągnął z tego 1 funta. Dołożyłeś mu? W ramach rekompensaty? Nie, zapłaciłem mu połowę, tak jak, czyli tam powiedzmy, przepraszam, wyszły 2 funty, jemu się należało 1 funt z tej mojej dywidendy. I miałem taki potem niesmak. Pomyślałem sobie, kurczę, nie dowiozłem tego. No ale mogłeś mu dołożyć z własnej kieszeni. Powiedzieć, no dobra. Ale nie miałem skąd. Nie miałem skąd. I generalnie deal został jakby zachowany. On zaryzykował połowę to połowę, tak? Połowa to był 1 funt. Ale mimo wszystko myślałem sobie tego tak, i nawet próbowałem z nim porozmawiać o tym. Mówię, słuchaj Przemek, no wiesz,
No przykro mi, no, po prostu nie udało się, ale naprawdę chciałem, żebyś zarobił na tym dealu. I to są właśnie te odczucia, Mhm. to są te moje takie punkciki, o których ja potem myślę przez kilka dni. No widzisz. I to jest to, co... To jest ta Albo na magia, przykład... która no, akurat ciebie pociągnęła w tym tytule. Tak, to jest te moje, jakby to określić jakimś takim mądrym, to jest ta manna? Nie, to nie jest manna, to jest, no, no to są te punkty do przyjemności, tak, Mhm. które potem, to tak jak pływasz na desce, masz fajny, udany ślizg i potem myślisz cały tydzień o tym jednym ślizgu, który trwał 15 minut. To tak samo jest w przypadku John Company. Ja sobie potem o tym rozmyślam. Na przykład wyszedł mi jeden kluczowy rzut kostkami, gdzie musieliśmy coś wygrać i od tego zależał los całej kompanii, czyli los całej gry. I ja sobie myślę, kurczę, wyszedł mi ten rzut wtedy. A w drugą stronę z kolei, jaki jest stres, jak wszyscy patrzą na ciebie, ty bierzesz te kostki, trzęsą mi się ręce, bo jak wiem, że jak tego nie wyrzucę, mam 5 kostek, jak ja cholera nie wyrzucę chociaż tej jednej jedynki, to wszyscy będą patrzeć, no jak to mogłeś tak zepsuć, nie? I właśnie to są te momenty, które ja zbieram przez te czasami 6 godzin, kolekcjonuję je i potem myślę przez cały tydzień. Więc to jest tylko Czyli to, co... punkty są tak jakby na drugim planie, tak? Liczy się Nie no, rozgrywka. słuchaj, wygrana smakuje. Mhm. Wygrana w John Company przynajmniej mi się raz udało No ale wygrać. właśnie, smakuje, bo wiesz, że za nią zasłużyłeś, czy raczej patrzycie, liczycie na koniec te punkty, no okej, ktoś tam wygrał, no tak się ułożyło. Raczej to jest troszeczkę jak na tym etapie takim doświadczenia, wydaje mi się, to jest raczej dar od losu. Mhm. Czyli coś na zasadzie zostałeś namaszczony, to ty wygrałeś, tak? Czyli coś takiego. Oczywiście ja widzę wśród swoich kolegów, którzy bardzo mocno podchodzą liczarsko do tej gry i sobie tam wszystko ładnie przeliczają i planują i oni osiągają wyniki i wygrają i oni wiedzą, dlaczego wygrają, natomiast ja jeszcze nie jestem na takim poziomie. Dla mnie w dalszym ciągu wygrana to jest jak namaszczenie. To jest po prostu ciebie namaszczamy wygranym i, i to smakuje. A I zauważyłeś, to mimo wszystko smakuje. to może być tylko moje takie spostrzeżenie, że w grach tego typu, jak nie wiem, Pax Renaissance, Pax Pamir, 18XX, nikogo nie interesuje już drugie miejsce. To nie jest tak Tak, jak w grach euro, że podliczamy sobie wszystko co do punkcika. Aj, kurczę. Chociaż u nas na Valgrande na przykład liczymy każdy punkcik, każdy punkcik jest ważny, ale jednak w tego typu grach liczy się pierwsze miejsce tylko. To ono jest tak jakby tylko na podium. zwłaszcza w renesansie, prawda? To jest tak. Tak samo w 18XX chyba Mhm. też nikt nie patrzy, kto tam był drugi. Chyba to jest tak Że w grach takich dominująca typowo cecha. Eurasach gdzieś bardziej się liczy no kurczę, 3 punktami przegrałem. No nie, tutaj się albo jak w grze o Tron, albo wygrywasz, jesteś pierwszy, albo po prostu giniesz. Tutaj nie mam doświadczenia, bo ja owszem lubię eurogry, tylko no unikam tak zwanych sałatek punktowych, czyli po prostu, że tam czy się stoi, czy się leży, to No te ale to kilka punktów się terraformacja, o należy. której wspominałeś, jest taką no, sałatką, nie? Jest, dlatego przepraszam bardzo, ale nie lubię tej gry. Aha. Już nie. Zaczynałem od niej, nie, już jej nie, już. Tam jest ta, przepraszam, taka mieszanka sałatki punktowej plus to, że do końca nie wiesz, kto wygra, bo dopiero te ostateczne podliczenie, chyba że tam już gracze, którzy grają, oni już widzą, sobie podliczają i już w połowie gry widzą, kto ma więcej punktów. Ja tego nie znoszę. Uwielbiam Pamira za to, że tych punktów jest mało. Tak, każdy jest nowa Tak, gra. tak jak kiedyś powiedziałeś w jednym z odcinków, że one są naprawdę cenne, te punkty w Pamirze. Tam jest te punkty, to jest po prostu to jest zbawienna rzecz i też nie jesteś w stanie czasami do samego końca, bo jest ta zdrada i jest ta przewrotność, więc możesz sobie coś tam planować, a i tak te punkty uciekną ci sprzed nosa. No to świetnym jesteś- zabiegiem jest podwójne punktowanie na koniec. Tak jak w I jeszcze Indonezji. to podwójne, dokładnie, jeszcze to podwójne punktowanie to już w ogóle wywraca. Miałem taką rozgrywkę
w Pamira, gdzie przez 3 dominacje byłem na samym końcu i dopiero skosiłem zwycięstwo właśnie tym ostatnim tym. O Boże, jak mi to smakowało, jak ja byłem szczęśliwy. To była gra na 4 osoby, czyli wiadomo, to naprawdę trudno jest cokolwiek przewidzieć. I ja tam ich wszystkich po prostu zgasiłem tą ostatnią dominacją, gdzie sobie po prostu sprzed nosa im to zwycięstwo, to było coś niesamowitego. Natomiast punktowanie w John Copan chyba jest też podobne. Też te punkty są bardzo cenne, też Znaczy, no tam jest, też mi się nie podoba trochę takie przesłonięcie tymi punktami wpływu. Że zanim policzysz punkty prestiżu, policzysz punkty wpływu. Prestiżu? Czyli chodzi o te punkty prestiżu? Znaczy, bo są punkty zwycięstwa i punkty wpływu chyba się nazywają, tak? Czy punkty prestiżu? A, to można, tak, albo wpływu, albo prestiżu, tak, tak. I dopiero z nich wynikają punkty zwycięstwa. Czyli ten taki bonus na koniec, tak? No bo tak, bo najpierw podliczamy, kto ma najwięcej punktów wpływu i ta osoba dostaje najwięcej punktów prestiżu. Więc to jest tak jakby taka dwustopniowa, tak naprawdę ta punktacja jest kilkustopniowa, bo tam bo nie dość, że jest różna zależna od tego, czy kompania upadła, czy nie upadła. Dodatkowo mamy te wpływy, które przerabiają się na punkty zwycięstwa. Dodatkowo mamy ten track bonusów, w zależności od tego, na jakim polu skończył dany symbol. Czyli ta piramidka taka. Tak. Więc to wszystko strasznie nam zaciemnia ten końcowy obraz punktacji. No i dochodzi jeszcze ta karta właśnie tutaj wspomniana w oskarżeniach. Jak ty na to się zapatrujesz? Ogólnie może byśmy porozmawiali sobie o tym drugim słoniu w tym pokoju, czyli losowość właśnie. Karta, okej. Karta, kostki. Nie ma, jeżeli chodzi o te karty końcowe, nie mam tutaj żadnej dobrej rady. Widziałem takie warianty, takie propozycje wariantów ciekawych, jak zarządzić tymi kartami. No bo rozumiem, że to jest taki trochę palec ostrzegawczy od Cola Werle. No możesz kompanię wyłożyć, ale uważaj, bo może to cię ugryźć w tyłek, tak? Tak, no to ty możesz rzeczywiście, bo w tych kartach, trzeba tu wspomnieć, że w tych kartach jedynymi osobami, które nie będą ukarani, to są udziałowcy kompanii, a wręcz przeciwnie, mogą zostać docenieni. Natomiast wszystko inne może być pogrążone. Jest taki wariant, nie pamiętam jak się on nazywa, że premier ma wgląd właśnie do tej karty, która zostanie wylosowana na koniec. Czyli coś takiego jak prezydent amerykański, który dostaje na biurko tę kopertę od poprzedniego prezydenta z wszystkimi tajemnicami państwowymi. Czyli jeżeli stajesz się premierem... Pierwsza to jest restrukturyzacja rządu, druga to jest to ich wina, a trzeci punkt to jest przygotuj nową kopertę. Tak jest. Coś w tym stylu. I teraz tak, taki premier dostaje wgląd do tej właśnie karty końcowej, czyli masz jakiś element zarządzania tym ryzykiem i on to trzyma w tajemnicy i ma taką prerogatywę wymiany tej karty. Czyli tak, albo może ją zostawić i przekazać kolejnemu premierowi, albo może wylosować kolejną kartę, a tą z powrotem wlosować. I teraz... Podoba mi się ten wariant. Fajny. Mam nadzieję, że kiedyś uda się w to zagrać, bo dochodzi jakby kolejny element strategiczny, dochodzi też taki element motywacyjny bycia premierem, nie? Bo poznajesz jakąś tajemnicę, wiesz jak ta gra może się skończyć. Więc tylko tyle mogę tutaj na te karty poradzić. Tutaj się zgadzam, rzeczywiście one na koniec są takim, no tak jak powiedziałeś, one są słoniem. On nagle nam na koniec gry wyskakuje i wiesz, na ucho. No. I możesz się pożegnać ze zwycięstwem. Ale jest to też, jeśli patrząc na to z perspektywy symulatora polityczno-urzędniczego, jest to znowu, tak jak powiedziałeś, tego życiowe, nie? No po prostu rzucają takie życie na kogoś i tyle, zostajesz rozszarpany, no przykro mi. Czy możesz coś na to poradzić? Tak, nie. Tak jak ta ostatnia scena jest ten film z tymi przekrętami, którzy odkryli, że to wszystko walnie w Ameryce, że to wszystko jest zbudowane na zasadzie piramidy finansowej. No i na końcu
No i co, myślicie, że Masz na myśli Zeitgeist, tak? Oj, nie pamiętam tytułu. Y, Ale oni wykupują Jest, te ubezpieczenia tam po prostu na potęgę, się śmieją z nich, a później okazuje się, że to oni mieli rację. Jest ta aha, to ostatnia nie, to scena, jeszcze, no i co, to myślicie, jeszcze coś że innego. Buffett dostał wyrok i tak dalej? No nie. No tutaj tak, to są te właśnie te interesy, wpływy, walka o władzę. Tak jak w renesansie, ktoś mógłby, Pax Renesans, ktoś mógłby pomyśleć, że w tej grze chodzi o pieniądze. Nie, nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o władzę. Pieniądze są tylko środkiem do tego, tam musisz mieć wpływ na innych graczy, wpływ na sytuację na planszy i jeżeli będziesz zabezpieczony w danej chwili przed jakąś akcją lub reakcją, no to jest właśnie ta władza. Natomiast jeśli chodzi, wracając do John Company i o zarządzanie ryzykiem, miałem takie coś, jak przeczytałem w ogóle o tej grze i padła taka propozycja, żeby w nią zagrać, to zacząłem sobie ją tam przesłuchiwać, wiadomo, Gambita, zacząłem sobie czytać na ten temat. To pierwsze, co mnie odrzuciło, to Kostkoza. Myślę, co? Co gra może być fajna, jeżeli tam się tyloma kostkami rzuca w ogóle? O co tu chodzi? Przecież to dyskwalifikuje. Moim zdaniem to dyskwalifikuje i w ogóle nie ma sensu się zajmować. No ale jak zobaczyłem, na czym polega ta kostkoza w John Company, że tak naprawdę masz tą tabeleczkę na karcie swojej rodziny, gdzie masz wyliczone prawdopodobieństwo na sukces i porażkę. I to uważam, że to był bardzo dobry ruch ze strony Cola, że on to umieścił, bo rzeczywiście możesz sobie popatrzeć, jak rzucisz 5 kostkami, to masz taką i taką szansę, masz 87% na sukces, 13%, to już zaczynasz sobie myśleć, okej, mamy te kostki, jest duża losowość, ale ja mogę tym zarządzać. W jaki sposób? Mogę po prostu więcej zainwestować, żeby mieć większą pewność. I to mnie z kolei, to było takie jakby odwrócenie monety. To zobaczę, aha, to tak tu wygląda ta kostkoza. Okej, to mi się podoba. Jest dużo kostek, ale to ja decyduję, ile tych kostek jest i teraz mogę tutaj ryzykować, Zarządzanie ryzykiem, no. mogę totalnie ograniczyć ryzyko, mniej zarobić, ale ograniczyć ryzyko. Jest też taki wariant chyba zaproponowany właśnie przez Cola, żeby traktować 4 kostki automatycznie jako sukces. Ale wydaje mi się, że to jest Znaczy nie będę się wypowiadał, dla kogo jest taka gra, bo to nie o to chodzi, tylko to jest amputowanie tych emocji jednak. Tam, nie wiem, tak jak sam zauważyłeś, że czasami jeden ten rzut kośćmi na całą grę potem pamiętasz i potem się wszystko przewróciło albo się dopiero zaczęło od tego rzutu kostką. Nie wiem, czemu mielibyśmy się tego pozbawiać. Więc to, co reasumując, dla tych, którzy chcą się zainteresować tą grą, jeżeli widzą. Halo, słyszysz mnie? Tak, ja cię słyszę. No. To, co może rzeczywiście odrzucić, to wielość kostek, ale zaufajcie temu. To jest naprawdę fajny mechanizm i są różne sposoby na to, żeby się przed tym obronić No dobrze, i jakbyś polubić to. miał taką teraz poradę dać osobom, które chciałyby wejść w ten tytuł, bo mówi się, że tę grę tworzą właśnie gracze, jako zarzut też. No i ja to doskonale rozumiem, bo wystarczy czasem jedna osoba przy stole, która się to nie podoba i potrafi gdzieś tam oddziaływać na resztę, nie? Jest jakaś taka złota porada? No nie wiem, czy jest coś takiego, co mogłoby ułatwić wejście w ten tytuł, na co mogą się przygotować? No ten odcinek znowuż jest tak jakby trochę taką opowieścią o tej grze, czego można się spodziewać, ale może masz jakieś takie złote porady, które mogą pomóc? Ja myślę, że to jest przede wszystkim to, od czego zaczęliśmy, czyli zagrajcie z mistrzem. Nie próbujcie się, nie proponowałbym nauczyć się tego wszystkiego przed pierwszą grą, a już na pewno nie schematu słonia. Można sobie spokojnie pewne obszary, można sobie te firmy odpuścić, można sobie wydarzenia w Indiach odpuścić, byleby przynajmniej jedna osoba wiedziała przy stoliku, jak to się gra. I możecie spokojnie wchodzić w tę grę
po przeczytaniu raz instrukcji. Są bardzo fajne pomoce, które można sobie wydrukować. Chyba to jest jedyna rada. To nic więcej mi tutaj nie przychodzi do głowy. Znaczy na pewno jedna osoba musi być świetnie przygotowana, żeby tej Tak jest. proceduralności było jak najmniej, czyli rozłożyć sobie, zagrać sobie ze 2 rundy samemu nawet, żeby zobaczyć w praniu, jak ta obsługa Słonia, czy w ogóle tej kompanii przebiega, bo to mi na przykład dużo ułatwiło. No i siadanie z osobami, które już mają jakieś doświadczenie, to jest mega zawsze wsparcie. No a jeśli chodzi o sam styl gry, kurczę, no też się zastanawiam, co można by powiedzieć osobom. Znaczy ja tutaj zawsze mam taką radę, żeby po prostu nie skupiać się na wygranej, a na zabawie, nie? Żeby troszkę spróbować odnaleźć się w tej roli, którą nam przyszło w danym momencie zagrać i zadać sobie pytanie, gdybym był na miejscu tego człowieka, w jaki sposób mogę zarobić pieniądze dla siebie, bo chcę przede wszystkim zarobić pieniądze dla siebie, bo potrzebuję, żeby moja rodzina miała zapewniony byt, więc jakie są moje lewary na danym stanowisku, nie? Czym mogę zastraszyć pozostałych, czym mogę Albo czym przymilić się. handlować. Tak, albo gdzie mam kija, gdzie mam marchewkę, nie? Tutaj w każdej mojej funkcji. To nie jest proste na zrozumienie tego, odkrycie, no ale to nie jest nietypowa gra, no to nie można się nastawiać tutaj na... Nie jest to typowa gra i tak jak możesz powiedzieć, że masz tak, rodzinę Paxów, masz rodzinę 18XX, masz tam powiedzmy rodzinę sploterów, to i tak jak zadałeś mi pytanie, gdzie bym postawił John Company na przykład porównując do Pamira i innych takich tytułów, ja bym tę grę postawił całkowicie z boku. Ona po prostu się chyba wymyka. Być może ja nie jestem jeszcze tak doświadczony i Znaczy ja widzę tutaj ktoś może pewne takie wspólne No właśnie. cechy gier Colawerle, właśnie tak jak wspomniałem, ten Imperium w ARX, proceduralność też w ARX, jeśli mówię o dodatku, bo podstawka to jest zupełnie co innego. Czy trochę taką mechaniczną obsługę tych naszych frakcji w rucie, gdzie też lecimy przez te punkciki, pach, 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 pach i odpalamy kolejne fazy, więc on no, bawi się tą formułą, taką ma. Ten styl taki. Ten styl. I no w Oath też to widać. Ja Oatha na razie nie jestem w stanie polubić polubić tak, żeby powiedzieć, to jest moja gra, nie? Bo nie widzę tych możliwości. Zresztą to samo mogę powiedzieć o Arksie dodatku i to samo o John Company, że wciąż tak jakby nie potrafię wejść w te role, o których ty mówisz. Powolutku tak jakby zaczynam tym się bawić, ale no to wymaga ode mnie osobiście dużego nakładu, tak jakby determinacji, żeby chcieć to poznać. Być może na przykład moje doświadczenie RPG-owe przeszkadza mi w tym, no bo w RPG-ach, wiesz, masz tak jakby odwrotność tego, co jest tutaj, to znaczy, że jeśli ci nie wyjdzie jakiś rzut, no to fajnie wpływa na fabułę, to fajnie generuje zupełnie inną już opowieść, no, a tutaj jesteśmy jednak wtłoczeni w pewne ramy mechaniczne. To jest ten element, którego ja w grach nie lubię, czyli ten taki policjant, który stoi i pilnuje zasad, nie? To, co mówiłem o tej kooperacyjności w tej grze, właśnie o tej wtłoczeniu się w zasady, tylko ty znowuż pokazujesz tak jakby zupełnie inną perspektywę, inne odczucia i tak jakby zaczynam tę grę widzieć twoimi oczami, że wchodzenie w tę rolę może być naprawdę fajne, ciekawe, tylko że no, tu musi być cała ekipa osób chętnych do współtworzenia tego, nie? Jeżeli jesteś takim doświadczonym RPGowcem i to nie jest ci obce, to też możesz sobie podhypować Johna Company, bo jest taki dodatek, który jest sfirmowany przez Cola Weirley, nie wiem, czy nie pomylę nazwy, Archivist Dream. I nie wiem, czy o tym słyszałeś, czy widziałeś wzmianki. Polega tak szybciutko na tym, że ta rodzina, którą dysponujesz, każdy dostaje swoją taką karteczkę dodatkową z cechami. Czyli ten taki pioneczek z tym obrazkiem, to już nadajesz mu imię, nazwisko, jakby pozycja w rodzinie,
czy to jest ciotka, wuj, czy to jest jakiś, wiesz, syn tego, córka tego, zięć tego i dajesz mu cechy i od tej pory ten członek rodziny ma swoją historię oddzielną. I cała jakby tutaj taki, cała zabawa polega na tym, że ci członkowie rodziny co turę piszą listy do siebie. Listy odręcznie. Normalnie bierzesz kartkę i tam na przykład ciotka, która jest na stanowisku, ona tam zajmuje się, jest dyrektorem handlowym, pisze do swojego bratanka, który jest kierownikiem transportu, pisze list. I oni zagrali w to na jakimś tam takim zlocie planszówkowym i podobno to świetnie wyszło. Gdzieś jest zapis tej rozgrywki i jeszcze bardzo weszli właśnie RPGowo w samą grę, bo nagle te pioneczki, oni dostały swoją osobowość w tej grze. Ja nie mam takiego doświadczenia RPGowego, więc być może ja tego nie rozumiem, nie wiem jak można w ale ogóle... widzisz, no bo tu już nawet sam jak opowiadasz, to się w tobie trochę to gryzie właśnie, te doświadczenie RPGowe, planszowe, bo to są jednak dwie różne sfery, Dwie różne rzeczy które i ja bym... Werlech próbuje połączyć, no on mówi o tym I otwarcie. ja nie wiem, czy chciałoby mi się te listy pisać i czemu one mają służyć, ale podobno oni się zakochali. Oni stwierdzili, że o Jezu, jak ta gra dostała takiego jeszcze dodatkowego smaczku, takiej głębi, że te pioneczki, że ci członkowie rodziny to nie są tylko takie worker placement, tylko to są prawdziwe osoby, które mają swoje wątpliwości, które mają swoje jakieś niuanse, które piszą listy między sobą. No my I jesteśmy wymieniają trochę się tą spaczeni poprzez korespondencją. gry, które gramy. Wchodzimy w pewne schematy jako odbiorcy po prostu danego produktu. No, jako gracze euro staramy się, znaczy euro mówię tak w ogólnej definicji, staramy się wszędzie optymalizować, grać jak najbardziej efektywnie. No a tutaj Werle no, wyskakuje z czymś zupełnie innym. Tak jak na przykład ARX, ten dodatek, gramy 3 akty. Jeden z zarzutów był taki, że właściwie te 2 pierwsze akty są do niczego niepotrzebne, bo tak naprawdę punkty zdobywa się w trzecim dopiero. No i tutaj Piotrek by się w trzecim akcie. Tutaj Piotrek by się wkurzył. Powiedział, bez sensu. Po co 2 tury, Tak. które do niczego nie służą i w których nie można przegrać ani wygrać, Tak, prawda? no dokładnie. I to nie, dlatego ja z Piotrkiem powiedziałem, że z nim nie zagram w tę grę. W podstawkę możemy grać, ale kampania dla niego będzie stratą po prostu czasu. I ja to doskonale rozumiem, że no, Board Games Bolok straszliwie się odbija, on pluje nas ogromnie na Cola Werle. No, ale mi się podoba, że ten człowiek proponuje nam zupełnie coś innego. No, próbuje połączyć te dwa tak jakby sprzeczne światy, znaczy sprzeczne, no wydaje się, że trochę w inną stronę, bo jednak w RPG gramy, wypełniamy wspólnie jakąś misję, no tutaj każdy ma swój cel w postaci punktów na koniec, więc to wyklucza się. Aczkolwiek też w RPG-ach mamy swoje cele. W każdym bądź razie, no tutaj jest matematyka, nie, przede wszystkim, a Werl mówi, nie, jednak jest jeszcze opowieść, jest historia. No można powiedzieć, że on troszeczkę czasami może zbyt dużo wymaga od nas. Tak, to tak jak, ale tak jak Eklund, tak jak Sploterzy, oni mówią, dopasuj się do naszych gier, a nie my dopasujemy się do ciebie, nie? Będzie ci się podobało, to super, to graj, a nie, no to trudno. No i te gry są wyzwaniem i nie chodzi tylko o zasady, bo tak jak mówię, no zasady pozytywnie mnie zaskoczyły po ogarnięciu już John Company. Nie ma, jest to jednak w miarę sprawnie. Są zarzuty tutaj też o Excelowatość, o poczucie bycia częścią korporacji, nie? Że wypełniasz po prostu swoje role. Jak ty, nie miałeś takiego poczucia właśnie, że po prostu przyszedłeś do pracy w korporacji i masz za zadanie zrobić to, tamto? Bywają takie momenty, że trzeba tę właśnie robotę odwalić i wszystko dobrze zaplanować, policzyć. Nie wiem tylko, jak się odnieść do tego zarzutu, że do tego no jest bardzo dużo tych buchalterii, obsługi, tak? Jest tego dużo, ale właśnie na szczęście z drugiej strony to jest oskryptowane, czyli robimy jedną rzecz
na raz, po kolei. Razem, ale jedną rzecz na raz. Bo na przykład możesz znowu do tego nieśmiertelnego renesansu się odniosę. Tam z kolei masz jeszcze więcej tych mechanik, jeszcze więcej tych reguł i nimi musisz żonglować jednocześnie, tak? W każdej chwili musisz mieć wszystko pod ręką. Tutaj możesz się skupić na tym, potem przejdziemy do następnego, a w takim renesansie po prostu musisz wszystkim, tak jak to powiedziałeś, że to jest gra dla prawników, gdzie oni muszą po prostu te kodeksy mieć wyryte na pamięć i w każdej chwili Żeby muszą zagiąć po sięgnąć prostu... po odpowiedni artykuł sięgnąć i żeby przebić przeciwnika. Więc nie wiem, tutaj Znaczy, jakoś się sensownie nie wypowiem. No, nie ma idealnych gier i tej grze na pewno dużo brakuje do tego, żeby nazwać ją idealną z takiego bardzo obiektywnego punktu widzenia, ale no, to jest jedna z tych gier, do której nie jesteśmy w stanie się przygotować po żadnej recenzji. Czy bardzo pozytywnej, czy bardzo negatywnej. Nie jesteśmy w stanie, dopóki nie siądziemy i nie poczujemy tej magii lub nie. Jedna rzecz mi się przypomniała i to jakby było na poparcie twoich argumentów, że rzeczywiście troszeczkę tam jest przegięte, że ta gra pierwotnie miała się zmieścić w pudełku po BIOSie. Czyli wiemy, jakie to jest pudełeczko. To jest chyba nawet połowa tego teraz obecnego pudełka. Taki był plan Cola Wehrli, oni tak rozmawiali z Kundem, że... Takie miała chyba wymiary. Miała na pewno, chyba miała mieć. No tak, chyba to było BIOSowe pudełko. Bo tam było taki plan, że to ma się zmieścić do kilograma. Tak, to pamiętam, Galatol właśnie o tym opowiadał, no, że... Do kilograma, dlatego że w DHL miał przesyłki za 5 euro do 1 kilograma. I oni mieli tak, i oni chcieli tego nawet nie słonia, tylko jak się nazywały te prehistoryczne słonie, Boże, te takie włochate słonie. Mamuta. A oni chcieli tego mamuta schować do takiego pudełeczka od BIOSu. Wyobraź sobie? Taki był pierwotny plan. Więc myślę, że z tego zrezygnowali na szczęście z tego i myślę, że stąd chyba jest ten ścisk i jest to przeładowanie, tak, że oni jednak chcieli, żeby to pudełko nie wyglądało jak pudełko jaka taka gra teraz jest taka ogromna, nie wiem, jakaś pewnie Warhammerowa. No Arx dodatek to jest wielkie pudło, nie? Czy Gloomhaven. A, Gloomhaven właśnie. Oni po prostu udało im się tego uniknąć, żeby to było takie wielkie pudło i dlatego to wszystko jest tak skondensowane, przenikające się i napakowane. Znaczy, Czy to jest błąd? Nie grałem w pierwszą edycję, ale tutaj właśnie Łukasz Orzech, właśnie pozdrawiam, mówił, że nie narzekaj na proceduralność w dwójce, bo nie grałeś w jedynkę. że tu i tak zostało wszystko dopracowane. Znaczy, no on nad tym projektem pracował bardzo długo. Wykonał tą drugą edycję, mając zupełną dowolność, mając już pozycję na rynku, chciał stworzyć tą grę w taki sposób. No i trzeba po prostu zaufać, zaufać w sensie, no pytanie, czy się odnajdziemy w tej jego opowieści o tej kompanii, bo no nie znajdziemy tutaj typowych dla gry planszowej zagadek, być może decyzji no nie chciałbym powiedzieć angażujących, bo one są angażujące, tylko właśnie zastanawiam się, jak zdefiniować to, że jest mało mięsa, nie? Albo że to mięso jest gdzie indziej, bo my czego innego się spodziewamy, siadając do gry planszowej. Porównując to właśnie z renesansem czy z Pamirem, no to tam nie mamy problemu powiedzieć, że to jest to jest gra, tu są takie i takie decyzje. A tutaj tak naprawdę siadamy jako politycy do rozmowy przy stole o firmie, która no jest nasza, ale tak naprawdę, no tak jak zresztą Dalrymple opisuje w tej anarchii, że po prostu ci ludzie tak straszliwie doili te Indie, bezlitośnie, bezwzględnie, tylko i wyłącznie dla własnych interesów. Ja się tutaj pewnym osobom trochę narażę, ale ja zaczynam widzieć, że to nie było takie czarno-białe, to nie był tylko wyzysk, ale jednak
jakiś wkład w te Indie Brytyjczycy mieli. Tam było kilka takich dekretów, na przykład był dekret, który zabraniał palenia wdów razem ze zmarłym mężem. To było takie normalne, że jak mąż umierał, to jego żona musiała zostać żywcem spalona na stosie razem z nim. I to było takie oczywiste. I w pewnym momencie, już teraz nie będę tam przypominał sobie, kto wydał taki dekret zabraniający tego, i było tak powiedziane, że okej, my szanujemy wasze zwyczaje, że wy lubicie sobie palić wdowy na stosie, ale my mamy taki zwyczaj w Anglii, że wieszamy zabójców kobiet. Więc macie tutaj, my to szanujemy, co wy robicie, ale wy też uszanujcie, że będziemy was wieszać za to. I to było takie, i od tamtej pory stopniowo się ten zwyczaj wygasił. Więc tak już reasumując, wydaje mi się, że troszeczkę ta ingerencja Brytyjczyków bardziej przypominała trochę jak ingerencję ONZ niż jak kolonizację i najazd na ten kontynent, ponieważ on był tak targany sprzecznymi interesami. Tam każdy kacyk miał coś do powiedzenia i ta ludność po prostu przechodziła z rąk do rąk. No ja jak Tam się czytam, po prostu cały czas coś działo. to mnie zatrważają po prostu sumy, które tam padają, że to po prostu było tak gigantyczne pieniądze, jak nawet na tamte czasy. Właśnie to jest fajne przeliczenie w anarchii na te kwoty. Tam po prostu to było, no, to było dobre porównanie do Corteza po prostu. Ten Cliff, on się nazywał tak, który wrócił po prostu takimi tonami Tak. złota jak Cortez po prostu z czasów podboju. Więc to jest przedziwny moment w historii. No, też tak chciałbym Cię zapytać właśnie, tak w ramach końcówki już właśnie poruszyłeś ten temat na samym początku, ale właśnie to, o czym ta gra opowiada właśnie, czy to Ci przeszkadza, czy to Cię zachęca, bo na przykład często jest tak, że ludzie grają w coiny, bo ich interesuje ten okres czasu, nie? Chcą przeżyć te bitwy, a czy Ty tutaj, jaki Ty masz stosunek tutaj do tej historii, która się dzieje, właśnie, która jest za tą grą umieszczona. Bo tak jak powiedziałeś, pamiętam tutaj odcinek Pandy mówił właśnie o umieszczaniu takich trudnych tematów w grach planszowych, gdzie to nie jest do końca dobre medium do poruszania ciężkich tematów, a tu dodatkowo jeszcze została wprowadzona satyra, nie? I tak się zastanawiam właśnie, jak to odbierać, bo na przykład mamy Railroads Underground, nie? Gdzie walczymy z łowcami niewolników, staramy się wyprowadzać tych czarnoskórych, którzy uciekają przed łowcami, i tam temat jest poważny, gra jest poważna, a tutaj kurczę ciężki temat w żartobliwy, satyryczny sposób pokazany, tak jak mówię, trochę jak Monty Python. Jak Ty się zapatrujesz tutaj na temat? Z przymrużeniem oka. Ja zafascynowany. W ogóle właśnie dzięki tej grze nagle wpadłem, że było coś takiego jak kampania wschodnioindyjska, która zaczęła się tak naprawdę w 1600 roku dekretem Elżbiety. Było to pierwszy właśnie taki licencja pozwalająca na handel w Indiach, a skończyła się dopiero w 1858 roku, czyli tu mamy 250 lat. Jak sobie pomyślisz, firma, korporacja, której historia ciągnie się przez 250 lat, zaczyna się od kilku stateczków, a kończy się tak naprawdę objęciem przez koronę brytyjską Indii, bo to tak się skończyło, że kampania upadła, a korona brytyjska po prostu przejęła te włości. Bo ją korona kopnęła. Tak, w pewnym momencie. No tam było kilka jeszcze fuck-upów po drodze, które się wydarzyły. Pani, która też pożyczała pieniądze państwu przecież też. Czyli można powiedzieć, że ta firma, która się mieściła w jakimś tam małym, niepozornym budyneczku w Londynie, czyli to przedstawicielstwo, czyli ten jakby zarząd, ona ukształtowała Imperium Brytyjskie.
tak mi się, nie wiem czy może tutaj za daleko idę, ale na jej podwalinach powstało Imperium Brytyjskie, które, no, jak to się mówiło, jest to imperium, nad którym nie zachodzi słońce. I dla mnie, ja w ogóle jestem bardzo takim prokorporacyjny. Pracowałem w 2 korporacjach, zanim się nie zająłem tym, czym się zajmuję. Mam przerobione wszystkie książki na temat tych właśnie tuzów korporacyjnych, Elonów, Musków, Steve Kaizeny Jobsów i tak i tak dalej. dalej. Tak, to wszystko ja mam po prostu w jedną i w drugą stronę, ja to uwielbiam i nagle patrzę, o rany, umknęło mi coś takiego. Aha, czyli Czyli widzisz, taka no to też jest ciekawe, że ty się matka odnajdujesz w ten korporacji. sposób poprzez tą Ależ grę. oczywiście. Oczywiście, ja uwielbiam być przewodniczącym, uwielbiam grać pierwsze skrzypce, jakby kształtować tę wizję tej kampanii na każdą turę. Dobra, to teraz idziemy w tym kierunku, tu spróbujemy podbić, zarobimy na tym, ten dostanie to, ten dostanie to. Ja się czuję jak ryba w wodzie. I też zauważyłem, że gracze, może sobie tutaj, może za bardzo schlebię, ale może i nie, że gracze już jakby z automatu starają się mi przypisać to stanowisko, bo oni wiedzą, że będą mieli święty spokój. Ja to wszystko ogarnę. Więc pewnie nie będę tutaj obiektywny. Myślę, że będę tutaj subiektywny w ocenie tej gry, bo być może ona po prostu uderzyła w moje nuty, które ja bardzo lubię. Okej. I tak bym to podsumował. Czyli jeśli jesteś spełnionym pracownikiem korpo, no to bierz udział. Tak. Albo jeżeli marzysz o pracy w korporacji, to może najpierw zagraj w tę grę, No tak, bo może się okazać, że to niekoniecznie twoja bajka. że to nie, tak, to nie jest twoja bajka. No dobra, Dokładnie. dzięki serdecznie. Wyszło nam prawie 2 godziny materiału. Dziękujemy wszystkim, którzy tutaj z nami dotrwali do końca, zarówno miłośników i osób, które odbiły się od tej gry. Ciekaw jestem też waszych opinii, jak u was właśnie ten tytuł się sprawdził albo nie sprawdził. No tutaj pamiętam, właśnie rozmawialiśmy też o recenzji, recenzji, nie nazwali tego recenzją właśnie, ale o odbiorze Gradania właśnie. I dużo osób, tak jak oni, stwierdzili, że to jest jakaś tam aktywność, jakaś tam zabawa bardziej niż gra planszowa, tylko że zabawa, która trwa kilka godzin i jest dosyć męcząca, to na końcu niekoniecznie może okazać się zabawą. Więc jeśli... I szanujemy tak, takie oczywiście, zdanie, no, oczywiście. bo to pokazuje po prostu, jak różne mamy podejście do gier i czego tak naprawdę szukamy, bo ta gra wymyka się spod definicji typowych gier planszowych, ale daje jednocześnie nam coś, czego nie do końca da taki Katan, nie? Którego ja bardzo lubię i uwielbiam. Jednak Że nie wyczerpię tego. te warstwy tego negocjacji są dużo bogatsze, nie? niż aczkolwiek jest to też fajna, kolejna gra, która bardzo fajnie uczy nas tego negocjowania, nie? Wchodzenia w rolę i budowania sobie reputacji wśród graczy, także mam nadzieję, że mi się uda pograć, mimo że u mnie średnia jest mniejsza chętnych niż u ciebie, ale zobaczymy. Właśnie to niestety jest ten problem. Ja mam nadzieję, że ten dzisiejszy werdykt ławy przysięgłych będzie pozytywny, że w jakimś tam stopniu udało mi się obronić tę grę i zachęcam do kontaktu, jeżeli ktoś akurat jest w Warszawie i gdzieś miałby ochotę pograć albo wejść w ogóle w tę grę, to ja mogę chętnie się umówić, mogę przeprowadzić. A ty jeździsz na zgrany Wawer? Byłem raz, utrzymuję kontakt z tymi osobami, ponieważ one też gdzieś w różnych innych też miejscach grają. Tak, tam chyba rzeczywiście najłatwiej byłoby tam, ale my mamy też takie swoje grono, dosyć ścisłe, natomiast właśnie brakuje mi tego narybka, brakuje mi osób, więc ale jeżeli mi ktoś jeszcze ma ochotę... ostatnie pytanie, to jest gra, w którą gdybyś miał możliwość
grałbyś raz w tygodniu, czy po prostu chcesz zagrać to raz na miesiąc i to ci wystarczy? Że ona jest na tyle abstrahująca, nie wiem, no taka ciężka, że raz w miesiącu to jest maks? Jak u ciebie jest z tym podejściem? Ja jestem w stanie zagrać raz za razem, Okej. czyli na przykład raz w tygodniu i potem w następnym tygodniu i mnie to nie wyczerpuje. Okej. Ja jestem nawet otwarty na takie coś. No dobra. No to dziękujemy serdecznie za wysłuchanie, polecamy się i zapraszamy do kolejnych odcinków. Dzięki, Adrian, że znalazłeś czas, żeby... Ja również dziękuję, czuję się Patrz, chociaż zaszczycony. Czuję się zaszczycony, czuję się spełniony. Mam nadzieję, że nie popsułem tego odcinka i że da się tego wysłuchać. No mi się słuchało bardzo fajnie, bo miałem okazję z innej perspektywy zobaczyć ten tytuł, także dzięki serdecznie. No to bardzo się cieszę. I do Dzięki. usłyszenia do kolejnego, być może odcinka po kolejnych partiach. Może coś się zmieni, twój punkt widzenia. Jestem do dyspozycji. Ewentualnie, w to razie tak jak czego. proponowałem Mateo, możemy stworzyć jakiś poradnik właśnie, taki stricte już merytoryczny, punkt po punkcie dla osób, które chcą wejść w ten tytuł. Samo takie... Poradnik strategiczny. No, Możemy spróbować przejść punkt po punkcie i jednocześnie wytłumaczyć te niuanse, a z drugiej omówić strony każdą rolę jakby urzędnika, nie? Co dany urzędnik... omówić rolę urzędnika, co powinien można, a robić. czego nie można i co warto, a co nie warto. Oczywiście, to jest dobry pomysł. No dobra, dzięki serdeczne i do następnego razu. Hej, hej. Dzięki bardzo, pozdrawiam.